Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o 2 latach rządów koalicji 15 października, albo jak niektórzy mówią złośliwie 13 grudnia, ale dziś nagrywamy 15 października, chociaż Państwo będziecie oglądać to 16 października. Zapraszam na tę rozmowę, pozdrawiam wszystkich patronów, dziękuję Wam za wsparcie i bardzo namawiam do dołączenia do tego grona. Wszyscy ci, którzy wpłacają na patronite.pl, pomagają utrzymać ten program, za to Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Rafał Ziemkiewicz, Do Rzeczy, Republika, Grzegorz Stroczyński, Agora, TOK FM. Dzień dobry. Gazeta.pl. I Gazeta.pl. I RMF. I RMF, proszę. I przez te 2 lata w swoich mediach opisywaliście, obgadywaliście rządy Donalda Tuska. Według ostatnich sondaży poparcie dla tych rządów, pozytywne oceny maleją, ale kiedy się popatrzy na przykład na popularność PiS-u i Platformy, to właściwie cały czas idą łeb w łeb. No, gwoli ścisłości to przez rok i 10 miesięcy, bo mamy 2 lata od wyborów. No to prawda. A jeszcze mieliśmy rząd par excellence tymczasowy, który jeszcze do grudnia rządził, więc określenie koalicja 13 grudnia nie jest czystą złośliwością, bo rzeczywiście 13 grudnia dopiero ten rząd zaczął rządzić. No ale istotnie przesądzona została sprawa w wyborach 15 października. Ja wspominam o tych rządach, o tym rządzie, jak go nazwałem, par excellence tymczasowym na 2 miesiące stworzonym przez Mateusza Morawieckiego, bo ten rząd u swego schyłku był bardziej popularny niż jest obecnie rząd Donalda Tuska. Po 2 latach, a wtedy przypomnę, 8 lat rządów PiS-u, nie cały czas Morawiecki był premierem, bo najpierw Beata Szydło. I jeszcze te 2 tygodnie, kiedy już było wiadomo, że PiS żadnej koalicji nie stworzy, że ten rząd jest właściwie tylko po to, żeby jeszcze tam przedłużyć, że właściwie nie wiem, po co on był tak naprawdę. Więc oceny są dość miażdżące i jeśli chodzi o moją ocenę tego rządu, no to chyba to jest pytanie retoryczne. To już wszystko, co mówię i co piszę na jego temat, jest chyba dość jednoznaczne. Natomiast wydaje się, że wbrew takiemu przekonaniu, które żywi opozycja, która zdaje się już się poczuła zwycięzcami, już tam nie mówię, że już dzielą ministerstwa między sobą. Premiera na razie dzielą. Na razie się żrą między sobą, Tak, prawda, ale już jakby żrą się o skórę niedźwiedzia, który jest jak najbardziej w boru. No to ja uważam, że tam wcale, gdzie jest poczucie paniki, to może jest panika. Tak zwane media prawicowe się lubią nasładzać tą wizję, jak już tam w tej Platformie dekadencja, już tam o Hołowni i PSL-u nie mówiąc, że oni wszyscy wiedzą, że zaraz stracą władzę, że wszyscy zaraz pójdą siedzieć i tak dalej. Myślę, że tam jest plan, o którym pewnie dzisiaj porozmawiamy. Jest determinacja, żeby się u władzy utrzymać. I są pewne zasoby, które zostaną użyte, żeby tę władzę utrzymać, więc to wcale bym nie przesądzał, że się tak szybko skończy. To jest plan, to ciekawe, to chętnie usłyszymy o tym planie, ale to jeszcze dajmy Grzegorzowi się odnieść. Ja tylko zacytuję sondaż, który dzisiaj przeczytałem w Rzeczpospolitej. Mijają 2 lata od wyborów 15 października 2023, które doprowadziły do zmiany władzy w Polsce. Jak według pani rządzi obecna koalicja? Gorzej niż się spodziewałem, 65,4. Zgodnie z moimi oczekiwaniami 27,7. Lepiej niż się spodziewałem, 3,3. Nie wiem, 3,6. Rzeczywiście miażdżąca ocena. Z jednej strony to jest tak, ale z drugiej, jak popatrzymy sobie na tą popularność, zwłaszcza tych głównych partii opozycyjnych, no to idą łeb w łeb. Raz Platforma wygrywa, raz PiS, ostatnio Platforma.
No są trzy powody, że ten rząd jest tak fatalnie oceniany. Pierwszy powód to niedowieziono obietnice. To jest dosyć prosta rzecz. Jeżeli PiS obiecywał coś, co było w Polsce niemożliwe, czyli 500 plus, prawda? To była ta główna ich obietnica, oni to natychmiast zrealizowali. Potem jeszcze jakby poszerzali ten program, no to od tego czasu nie bardzo można obiecać grubej rzeczy, bo jakieś drobne oczywiście, tam, że kolej będzie w każdym mieście, no to wszyscy puszczają to mimo uszu, nikt w to nie wierzy. Natomiast jeżeli się obiecuje, że wprowadzi się 60 000 kwoty wolnej, potem się tego nie robi. Jeszcze opowiadając po drodze, że się zaraz zrobi, ale może się nie zrobi, no nikt nic nie wie, no to oczywiście powoduje to irytację wśród elektoratu. Nawet nie taką irytację, że ja mam mniej w portfelu, tylko irytację zrobili mnie w bambuko. PiS swoich nie robił w bambuko, a nasi swoich robią w bambuko? Przecież krzyczeliście, że demokracja, że tu wszystko i teraz nie jesteście w stanie znaleźć pieniędzy na główne obietnice, no to jak to jest, prawda? To znaczy, że to wcale ta demokracja może nie jest taka zagrożona, skoro wy nie stajecie na głowie, żeby ludzi przekonać. To jest raz. Druga rzecz to jest to, co ja przez 2 lata próbuję, tak jak Rafał w swoich felietonach też ma różne takie idee fix, które mu wracają, no to moją ideę fix jest, że jakby strasznie nie lubię fanatyków. Ja uważam, że jednym z powodów, że ta koalicja ma tak fatalne notowanie, jest to, że oni po prostu retorycznie są niebywale fanatyczni. Przez 2 lata odbywało się dudnienie o rozliczeniach. I nie dudnienie... Będzie tak często, jak Ziemkiewicz kiedyś pisał o Michniku. No tak. Na szczęście mu przeszło, no bo... To chyba Michnikowi przeszło. Po prostu Michnikowi nie dali mi też pretekstu przeszło. za bardzo do Tak, tego, by tak. o nim pisać. To jest druga rzecz. Ale akurat w ostatnim numerze pisze, bo książkę wydał, więc... Aha. No dobrze. W każdym razie chcę dokończyć, że tym drugim powodem są ci fanatycy, którzy w dodatku zostali teraz dopuszczeni do władzy. Znaczy to, co wyprawia Żurek w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest czysty fanatyzm. Znaczy rozwalanie ziobrowe 1 do 1, a nawet gorsze, dlatego że Ziobro te swoje krzywe ustawy on przepychał przez parlament. Najpierw głosowali, potem prezydent im to podpisywał, albo czasem nie podpisywał. Jeżeli były wyjątkowo debilne, no to Duda jednak mówił, no nie, to aż tak to nie. Prawda? I to kilka razy przecież byliśmy tego świadkami. Natomiast Żurek ma to w nosie. On po prostu sobie wymyślił, że będzie rządził bez ustaw, tylko rozporządzeniami, które są sprzeczne z ustawami. I co gorsze, to nie są tylko moje boje środowiskowe, że na złość jedni sędziowie na złość zrobią drugim, ponieważ w sądownictwie sytuacja wygląda taka, że jest 90% normalnych ludzi i 2 jaczejki, które się nienawidzą i sobie wyrywają wzajemnie, godnościowo. No sędziów pogonić, a ci nie, no sędziów, tutaj wszystko jest w porządku. No i się tam nawalają. To jest jeden pokoik. Jeden pokoik, który po prostu wziął zawłaszczył sobie głos całego środowiska. No ale niestety problem z Żurkiem i z oddaniem fanatykom władzy w tym obszarze, Markiewiczowi, Żurkowi, tam pani Wrzosek, no jakieś po prostu nieprawdopodobne i dziwnym ludziom, którzy głównie zajmują się tym, że wypisują antypisowskie głupoty, już tak podlane taką nienawiścią, że po prostu wiadomo, że ci ludzie nie są obiektywni. To po prostu z każdego wpisu pani Wrzosek możesz wyczytać, że że ona nie jest w stanie zrobić krok w tył i być obiektywna w jakiejkolwiek sprawie, a jest urzędującym prokuratorem. Więc no to jest po prostu dla ludzi nawet sprzyjającym temu rządowi gorszące zwyczajnie. I teraz ta ekipa fanatyków wzięła się nie za wycinanie neosędziów tylko, ale też za odbieranie nam praw obywatelskich, dlatego że prawo do losowania składu sędziowskiego, zwłaszcza w procesach odwoławczych, czyli tych trójek, odwoławczy proces to jest ten, który czasem kończy sprawę. No to jest zabranie bardzo ważnej reformy, o którą nie Ziobro zabiegał, tylko zabiegało mnóstwo organizacji pozarządowych. Mówił, słuchajcie, losujcie tych sędziów, bez nieprzejrzysty system dobierania składów sędziowskich. Obywatele skorzystali na losowaniu sędziów, a ten Żurek przychodzi im to zabiera. Nie ustawą, tylko rozporządzeniem, które jest sprzeczne z ustawą. Więc w ogóle dzieją się rzeczy, które z punktu widzenia praw obywatelskich są bardzo niepokojące. I to jest rzecz, oni uważają, że ludzi już to sądownictwo nie interesuje, że tam tych swoich oszołomów podbechtają i tak dalej. Nie. To ludzi to dotrze i moim zdaniem to jest kolejna rzecz, która będzie im naprawdę erodowała jeszcze bardziej to słabe poparcie. A dlaczego waszym zdaniem ten rząd, który jest tak źle
oceniany przez większość badanych Polaków, taką zdecydowaną większość, nie, bo to nie jest tam 51 do 49, tylko 65 do 30 tak naprawdę. Dlaczego Donald Tusk, który jest tak doświadczonym politykiem, który przez te całe 30 lat był w polskiej polityce, był w rządzie, był w opozycji, spędził masę czasu za granicą, kontaktując się z całą czołówką światowych przywódców, no nie wyciągnął... Jakby co takiego się z nim stało, że powrócił do polskiej polityki i jako gracz dał sobie świetnie radę, no bo przejął Platformę w ciągu jednego dnia, jak pamiętacie, wygrał wybory, w każdym razie doprowadził do tego, że stworzył większość i to taką znaczącą, zmobilizował ogromną liczbę ludzi na wybory, bo przecież ta frekwencja była bardzo wysoka 2 lata temu. I tak słaby jest ten rząd. Nie no, zaraz. Donald Tusk ma świetny PR, znaczy inaczej powiem, ma świetną prasę oczywiście, ma media, które kreują go na wielkiego męża stanu, ale jeżeli przyjrzymy się jego karierze, no to jest to polityk bardzo cwany, powiedziałbym. Jest bardzo sprawny w układankach gabinetowych, rozmaitych, partyjnych. Jeśli wyciąć przeciwnika, napuścić frakcję na siebie, zapanować nad tym, tak, to jest jego żywioł. Natomiast on się nigdy nie zmierzył tak naprawdę z takim realnym rządzeniem. On potrafi panować i to jest jego cecha działania. Ale rządził przez Rządził, lat 8, ale pamiętaj, tak? kiedy rządził. Rządził w momencie, czasach kiedy kryzysu wielkiego. Polska zaczęła konsumować, od 2007 roku, kiedy po 2 latach członkostwa w Unii Europejskiej Polska zaczęła konsumować pożytki z tej Unii, bo wtedy najpierw przyszły korzyści. Teraz już jest odwrotnie. I te korzyści były takie, że w ciągu 4 pierwszych lat rządów Donald Tusk miał 5. PKB. Z kredytów unijnych, z kredytów bankowych wziętych pod kredyty unijne, bo zasada była, że Unia płaci połowę, drugą połowę pod zastaw, znaczy mając to żyro od Unii Europejskiej bierzemy z banków, głównie niemieckich oczywiście, no bo przecież to Unia też nie jest dobrą ciocią i też musiała na tym zarobić. Do tego było otwarcie granic dla polskich pracowników i wtedy jeszcze nie zabierali ludzie, nie emigrowali i nie zabierali do siebie rodziców, tylko przysyłali pieniądze do kraju i to też w przekazach NBP było wiadomo. W ciągu 4 lat był 5. dodatkowy PKB. No to w tym momencie naprawdę nie trzeba było rządzić. I tak Ale pamiętaj, że to wtedy, był 2008, też był po drodze, wielki kryzys Polski. który nas Zielony ominął, bo Zespół. szczęśliwie nie byliśmy w strefie euro i to tak akurat... Znaczy, Donald Tusk jest mistrzem niepodejmowania decyzji i dopóki mógł, to jego jakby dobra marka, która też się skończyła. Przecież w 2014 roku Tusk po prostu uciekł. To już było wiadomo, że gdyby on wystartował do wyborów, to by te wybory przegrał. No, zostawił je Komorowskiemu, zostawił je pani Kopacz, to już oczywiście była mission impossible, ale to skończyło się tak, że jak się skończyła kasa, to też Tusk zużył te wszystkie zasoby, żeby wypromować swoją osobę w Unii Europejskiej. Ja zresztą pamiętam taki wywiad Giertycha, którego, tak powiem, trudno szanować, ale nie można go lekceważyć, uważam, jako analityka czy praktyka władzy, który chyba w 2011 czy 2012 roku w Gazecie Wyborczej udzielił takiego obszernego wywiadu, że Tusk to, co robi, to się skończy katastrofą, bo Tusk zaczął wtedy gwałtownie przesterować Platformę na lewo. Mało kto dzisiaj pamięta, że Platforma zaczynała od deklaracji wawelskiej, tu wartości chrześcijańskie w Europie, bo tak, w obliczu tu grobów królów Polski, Najświętsza Panienka błogosławi i tak dalej. A potem się nagle zaczęła konwencja stambulska, to wszystko, no i Giertych zauważał, że to się skończy utratą centrum, w to centrum wejdzie PiS i PiS wygra następne wybory. No, miał być taki alarm, ale oczywiście Tusk tego alarmu nie słuchał, bo on wiedział, co robi. On wiedział, że on nie chce wygrywać następnych wyborów w Polsce. On chce wygrać casting w Unii Europejskiej, a w tym celu musi być szefem partii, no nie wawelskiej, tylko lewicowej. No jak przypominam po prostu, jak to było. I teraz jak Tusk wrócił, no to mi się przypomina ta formuła starego skądinąd cynika, ale też mądrego Taleyranda, który o Bourbonach francuskich i o restauracji napisał: nic się nie nauczyli, niczego nie zapomnieli. To jest cały czas ten sam Tusk sprzed 2015 roku, który usiłuje stosować te same dźwignie, a te dźwignie nie działają.
W dodatku wtedy miał koalicję z dość potulnym PSL-em, a teraz ma koalicję mocno rozjechaną, gdzie mu cały czas ktoś tam coś próbuje ze swoich rzeczy zrealizować. No i myślę, że, bo to od razu wskoczyliśmy, co to jest ciekawe, do tematu Żurka i to jest bardzo ciekawy temat, ale Żurek się pojawił stosunkowo niedawno w tym rządzie, prawda? Najpierw był Bodnar. Kwestia dowiezienia. No były takie badania robione fokusowe przez Ibris, Marcin Duma o tym mówił bodajże właśnie w gazecie.pl. Jakie są oczekiwania tych, którzy wybrali Platformę Obywatelską albo Trzecią Drogę, albo Lewicę wobec tej nowej koalicji? No to już nie wchodząc w szczegóły, żadne z tych oczekiwań nie zostało spełnione. To wszystko, co oni jako najważniejsze wymieniali, że tego oczekują, oczywiście tam sprawy materialne były przede wszystkim. Widzenie tego w elektoracie obecnej władzy było takie, że PiS rozdawał pieniędzy wiosze, prawda, tym nizinom społecznym, a my klasa średnia, bo oni tak lubią sobie myśleć, że są klasą średnią, że taka klasa średnia na kredytach tak naprawdę, a teraz my, klasa średnia, wybraliśmy nową władzę i ten strumień pieniędzy, który szedł tam na jakąś patologię, prawda, na jakąś wieś, to ma iść do nas. Nie przyszedł. Mamy nieustające lamenty Newsweeka i innych mediów klasy średniej, które nie stać jej na parmezan i musi kupować ser w Biedronce, co ją strasznie stresuje. No a druga rzecz to takie badania chyba CBOS-u, które są zresztą dość regularnie powtarzane, co ludzie uważają za ważne. Czego oczekują od władz. I tam jest zawsze czołówka służba zdrowia. To jest 80%. Bezpieczeństwo, sprawy materialne, prawda? Gdzieś tam tego. Przedostatni punkt w tych badaniach to są rozliczenia. Ostatni punkt związki partnerskie. No, związki partnerskie podobno mają zostać dowiezione po 2 latach, ale to jak mówię, to jest bardzo niszowy temat. Cokolwiek kto sądzi o tej ustawie. A rozliczenia no też są, jak Grzegorz mówi, tematem niszowym, który dotyczy pewnej wąskiej grupy nie wiem, wysadzonych z siodła, którzy się poczuli zagrożeni, że Nie, wąskie, ale ważne. Dotyczy betonu, to Kaczyński był w tym mistrzem, wiesz, Smoleńsk i tak dalej, to jest jakby funkcja, rozliczenia są funkcją trzymania swojego betonu w ryzach, więc są ważne w jakimś sensie. Ale w procedurach wyborczych są nieważne, znaczy mniej ważne, natomiast są oczywiście bardzo istotne w sprawowaniu władzy na bieżąco. I taki to jest moment, no, że cała władza jest zajęta zaspokajaniem potrzeb bardzo wąskiej grupy, których w dodatku też nie zaspokaja i nie ma tam wielkiego zadowolenia z tego wszystkiego, a jednocześnie są rzeczy, których Tusk w życiu nie zaznał, bo nigdy nie rządził w sytuacji tak potwornego zadłużenia państwa, tak potwornego deficytu budżetowego, tak trudnej polityki międzynarodowej, że po prostu jazda na gapę się skończyła. I w tym momencie no, ja nie widzę, szczerze mówiąc, w jego osobie wielkiego przywództwa, ponieważ Tusk jest dzieckiem takiej formacji umysłowej, która jest taka książka Teresy Torańskiej My, w której ona, prawda, sławna książka Oni, to były wywiady z komunistami, a potem po 1989 Torańska zrobiła takie rozmowy z prominentnymi postaciami obozu solidarnościowego. Bardzo ciekawa książka. I tam bodajże Jan Rulewicz z taką prostotą mówi, ale przecież tu nie ma żadnego sporu w Polsce ideowego, bo są reformy. I te reformy, no jakie są reformy? No reformy są reformy, tak? Przychodzą reformy, tam Bank Światowy nam przysyła reformy, Europa nam przysyła reformy, MFW, wtedy jeszcze nie Unia Europejska, bo to jeszcze było daleko to członkostwo, ale po prostu trzeba wdrażać te reformy. Tam już wszystko na świecie wymyślili. W związku z czym cała polityka to jest komeczą miejsce w historii. Kto się zapisze jako ten, który te reformy wprowadził. Bo sporu, jakie reformy mają być, to nie ma. I Tusk jest dzieckiem tej formacji umysłowej. Znaczy, dla niego nie ma programów. On przecież wręcz kiedyś mówił, że jak ktoś będzie miał wizję, to go do psychiatry wyśle. Dla niego nie ma programów, dla niego nie ma wielkich opowieści, dla niego nie ma wielkich wyzwań historycznych. On cały czas żyje w takim przeświadczeniu, no tak, no, jedziemy, prawda, podczepiliśmy ten swój wagonik pod unijną lokomotywka jedzie we właściwym kierunku i teraz ważne jest tylko my w tym wagonie tutaj, kto kogo wyrzuci, prawda, do drugiej klasy albo zgoła do innego wagonu. No, a to teraz aluzyjna opowieść wyszła z tymi wagonami. Ale na tym polega moim zdaniem słabość tego, że jest to... Nie ma tu tak naprawdę przywództwa właśnie. No. Ja o Tusku mam dużo... Jestem wobec tego rządu bardzo krytyczny, wobec Tuska też, ale ja mam o nim dużo lepsze zdanie niż Rafał. Znaczy uważam, że to jest jeden z najlepszych polskich polityków. Chociaż ostatnio, jak usłyszałem
Radka Sikorskiego, który powiedział, że to jest polityk tysiąclecia w historii Polski. W Kanale Zero jeszcze wygłosił taką lizusowską mądrość. To tak też nie jest. Natomiast to jest polityk, który... Rafał ma rację, że on jest bardzo sprawny w tych grach gabinetowych i napuszczaniu frakcji. No, dokładnie jak Kaczyński. Po prostu jest dwóch geniuszy, jeśli chodzi o te sprawy w Polsce. Natomiast, słuchaj, zwróć uwagę, że jednak Tusk rządził w trudnych czasach, bo kryzys 2008 roku, najpierw ten kolaps w Stanach, potem to się rozlało przecież na Europę, to były bardzo trudne czasy i Polska, jakkolwiek można sobie robić żarty z tego hasła Zielona Wyspa, to prawdą jest, że Polska przeszła to stosunkowo suchą stopą, porównując z innymi krajami. Nie tylko dlatego, że tak wiały wiaterek, tylko też dlatego, że ten rząd zachowywał się w różnych sprawach racjonalnie. Nie idealnie, ale racjonalnie. Ja bym porównał to tak samo do bardzo racjonalnego zachowania rządu pisowskiego w czasach COVID-u. Modelowe. Prawie modelowe. Plus, minus oczywiście, bo tam zamykanie lasów, te wszystkie idiotyzmy, ja rozumiem, dlaczego to ludzi strasznie zbiesiło na rząd. Natomiast jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to było poprowadzone modelowo. I tak samo się zachował Tusk w poprzednim kryzysie wielkim. Więc to nie jest tak, że Tusk jest jakąś niedojdą, która potrafi rządzić tylko wtedy, kiedy dobre wiatry wieją. To dlaczego teraz nie potrafi? Co się dzieje, że po pierwsze, mając sytuację dużą większość, mając większość, wybory przy dużej frekwencji, oczekiwania duże, ale sytuacja gospodarcza nie dramatyczna wcale. Słuchaj, po pierwsze, główny powód jest taki, o co Rafał trochę zahaczył, że skończyła się jednobiegunowa chwila. Znaczy, słuchajcie, wszystkie rządy mają w Europie pod górkę. Przecież brytyjski rząd, który doszedł do władzy z niezłym wynikiem, po 2 miesiącach miał jakieś, po prostu szorował po dnie, czy po 3. To jest jakby Ale my model... nie mamy tego typu problemów, jakie oni mają. Jakby otoczenie medialno-geopolityczne jest bardzo podobne. To znaczy oczywiście, że mamy inne problemy, ale taką chybotliwość, nieprzewidywalność, lęk, pełzający lęk, który ludzie wypierają i wojna, Putin i tak dalej. Przecież na co dzień o tym staramy się nie myśleć, byśmy zwariowali. To wszystko jest. Więc ja uważam, że jak w 2027 roku będzie zmiana władzy, jeżeli będzie i znowu będzie jakiś tam kredyt zaufania dla rządu, to jestem przekonany, że po 2-3 miesiącach oni tak samo będą mieli kłopot z notowaniami. Znaczy jest pewien wiatr, który generalnie władzy wieje w oczy, być może każdej nawet. Są duże oczekiwania, jest dużo lęku, w związku z tym nie możesz oczywiście tego lęku szybko rozwiązać, a dużo obiecujesz w kampanii, i to się potem nie spina. A druga rzecz jest taka, że ja mówiłem o tych 2 elementach, czyli niedowiezione obietnice, postawienie na radykałów i jakby zrobienie z głównego przekazu rządu, bo oczywiście żurek jest teraz, ale wcześniej ten retoryczny przekaz też był tutaj nieustanne dymy. Dojechać ten PiS. Wychodzili te oszołomskie media publiczne. Co tam się wyprawia? Jakiś pochód oszołomów u pani Wysockiej-Sznep, która tylko ich podbechtuje. Jeszcze tam, tak, tego. Drwal przyszedł, wspaniale. To jest kompromitujące. Znaczy, to jest akcja memiczna i to nie jest prawdą, że występuje sobie pani Wysocka-Sznep, zaprosi tam Niesiołowskiego czy jakiegoś, oni tam podudnią te swoje... Ale przecież te swoje radykalne... jeszcze bardziej propagandową ale przecież, i PiS długo się trzymał. Ale długo się trzymał. Ale ci po 2 latach już zjechali. Nie, oczywiście, ale to nie dlatego, że telewizja. To jest jakby splot różnych rzeczy. Chodzi mi o to, że główny przekaz rządu przez te 2 lata to nie było ogarniemy wam szpitale. Żeby nie było tak, że co miesiąc ja czytam, porodówkę w Bieszczadach jedyną zamykają. No i co? Rząd się tym nie interesuje za bardzo. Znaczy coś tam oczywiście załatają, ale rząd, który jest zajęty dudnieniem o tym, że posadzą pisowców, czego nie robią zresztą w dodatku. Jeszcze jakby posadzili, to można by mówić, to wieźli obietnicę, przynajmniej. Ale oczywiście nie posadzili, bo w Polsce się nie da w ten sposób rządzić. I to całe szczęście, to ci wszyscy sędziowie, nawet jak są pisowscy czy antypisowcy, mają jakiś rozum. Francuzi posadzili.
No Francuzi, tak. Pierwszy raz w Europie. Więc wiesz, jak się dudni o tych rozliczeniach, robi ten radykalny przekaz, robi tą oszołomską, wiesz, rozliczeniową telewizję, która potem krąży memicznie, bo te memy się rozchodzą. No przecież jak wiesz, tam pan Drwal, wspaniale, wiesz, no jak to jest to kadzenie plus to dudnienie tych wszystkich radykalnych głupot, przecież to potem w memach krąży, to do ludzi dociera, że ta władza jest po prostu zradykalizowana, ciągłe dymy, a tu szpital nam zamykają. No to jak to jest? Kochani, czym wy się zajmujecie? Udawaniem, że zamykacie pisowców, ale też ich nie zamykacie. To może jak już nie jesteście w stanie zamknąć pisowców, może się chociaż szpitalami zajmijcie, ale tym oni się nie interesują. No. Był jeszcze Oni jeden- się interesują tym, żeby wypuścić Giertycha i opowiadać, że wiesz, że wybory nam sfałszowali. Był jeszcze ważne wydarzenie po drodze, były wybory prezydenckie, co do której strona rządząca była przekonana, że właściwie idzie tylko to odhaczyć to i je wygrać i będzie wtedy mogła swobodnie rządzić. Po pierwsze przegrała, po drugie zrobiła olbrzymi dym, sugerując, że te wybory nie będą uznane. I tu się pojawia Szymon Hołownia, który w zasadzie odegrał tu bardzo ważną się rolę, zachowa- po czym zginął. On się zachował jak mąż stanu i poległ oczywiście, ale dał świadectwo, mówiąc Herbertem, i uważam, że to nie jest przesadzone, naprawdę. Dał świadectwo, tak? No tak, ale to chyba nie on przesądził, bo teoretycznie Donald Tusk mógł go w każdej chwili wymienić jako marszałka Sejmu i zrobić marszałkiem Sejmu. Nie, bo musi kogokolwiek. przekonać Czarzastego, a Czarzasty też dał świadectwo. Znaczy Czarzasty wyszedł i zgody na taki dym z naszej strony nie będzie, więc Nie wiem. oni tego nie mogli Możliwe, zrobić. możliwe. Mówi się też, że jednak jak zobaczył Donald Tusk, jak głosowało wojsko, jak głosowała policja, to jego zapędy autorytarne troszkę ochłudły w tym momencie, ale to tego Ale nie też mogę myślę, że duża część zweryfikować. elektoratu tego antypisowskiego, czy niechętnemu prawej stronie, które nie głosowało na Nawrockiego, jednak trudno im się było Nie, pogodzić z czekaj. tym, że te wybory Dobra. mogą być nieuznane. Kiedy Przegraliśmy władza- to jedno, ale nie uznać wyborów to za daleko. Nie, no to tu chodziło o takie zasianie nieustającej wątpliwości. No przypomnę, że jakby wybory Andrzeja Dudy, no naprawdę trudno było zakwestionować cokolwiek, a mimo wszystko też takie były. Także w DPS-ach. Marszałek, Tak, w marszałek DPS-ach. Grodzki, tak, że w DPS-ach, że siostry zakonne fałszowały wybory głosując za staruszki, że nie mówię, marszałek Grodzki, cokolwiek o nim powiedzieć, postać niby dość pocieszna, ale formalnie trzecia osoba w państwie, opowiadał w zachodnich mediach, że wybory były nieuczciwe i Andrzej Duda właściwie nie jest prezydentem tak naprawdę. Więc chodziło A czy o nie, to, bo żeby że wybory były nieuczciwe, to się trzeba zgodzić, dlatego że była nieuczciwe, ponieważ mieli media i A tam... które były uczciwe? No to w takim Pod razie... tym względem to wszystkie to one były były. najuczciwsze, Chodzi- bo i jedni mieli media, i drudzy mieli media, a tak przez tak, większość ale trzeciej chodzi- RP nie, to tylko jedni prawda. mieli media. Nie, to w tym no. sensie trochę masz rację, trochę nie, bo jednak te media prawicowe, w których przecież funkcjonowałeś, były bardzo głośne i twoje teksty były głośne i komentowane i No dobrze, również no ale komentowane w Gazecie to Wyborczej. jest Przecież wściekłość nieuczciwość. budziłaś, bo to się rozchodziło, ale dlatego, że... Nie, no dobrze, no ale to nieuczciwe, czy kwestionowanie prawomocności czy mandatu urzędującego prezydenta przez marszałka Senatu publicznie na zachodnich mediach, dlatego, że tam, że media państwowe nie były obiektywne w czasie tych wyborów, no sorry, no to nie służyło powadze państwa polskiego. I tutaj Oni to było- rzeczywiście sugerowali, nie, że tam była nierówna konkurencja, bo to można mówić, natomiast i ci teraz też mogą to mówić, nie dostali pieniędzy przecież, to jest w ogóle skandal. No właśnie. Natomiast rzeczywiście w Platformie i wtedy były takie pierwsze podchody, żeby mówić, że wybory były sfałszowane, DPS-y. Tusk zresztą wychodził, że moi kochani, przecież wiecie, że gdyby nie te DPS-y i tam wymieniał różne rzeczy, to prezydentem byłby Trzaskowski, więc ale to, co jednak wykonano przy okazji tych wyborów, ta awantura w pewnym momencie ucięta, bo nie wyszło po prostu, no myślę, że to jest kolejna rzecz, która jakby robi z Platformy partię nieprzysiadalną. To znaczy wszystko, co nie jest na chama Platformą, jak pisał kiedyś o PiSie, co prawda Ludwik Dorn, wszystko, co nie jest na chama Platformą, to dla nich jest podejrzane. I Normals, jak na to patrzy, mówi, Jezu, jeszcze ten Giertych, coś o tych wyborach, no ludzie, dajcie żyć, tutaj szpitale zamykają, tutaj coś, no weźcie się, zajmijcie czymś innym niż tylko dymami. Wiesz, to jest ten klimat. Kiedy władza traci władzę? No nie wtedy, kiedy ludziom jest źle, tylko kiedy widzą jakąś możliwość, żeby było lepiej. Tak. I na razie jesteśmy na tym etapie, że wszyscy widzą, że ten rząd jest do bani, ale nie bardzo widzą lepszy. Jak się powołujesz na te sondaże, to jednak nie jest tak, że to jest pół na pół. Bo po pierwsze, PO-PiS jako taki maleje.
Już w ostatnich wyborach to były czasy, kiedy wspólnie liczone głosy na PO i na PiS wsi o 70%. I ta polaryzacja była maksymalna. I nic innego nie mogło zaistnieć po prostu. Jakieś tam Polska 21, jakieś Polska jest najważniejsza. Ile było tych prób stworzenia? A jeżeli coś zaistniało, tak jak Petru, prawda, czy Kukiz, to natychmiast wpadało albo w jedną, albo w drugą stronę i się marginalizowało w tym duopolu. A teraz mamy już sytuację, kiedy owszem, Platforma trzyma te swoje pi razy drzwi 30%, PiS też te pi razy drzwi 30% trzyma, no ale wyrosła na prawo od PiS-u Konfederacja, która w ostatnim tym sondażu, dzisiaj gdy rozmawiamy, jest jakiś sondaż z TVN-u, nie wiem kto to tam zrobił, nie pamiętam kto robi dla TVN-u sondaże, no ale tam mamy sytuację, że mamy 28,9 Platforma, 28,9 PiS, potem mamy 14,5 Konfederacji, potem mamy 6,4 Brauna Tak, to jest niebywałe. i potem mamy Lewicę Czarzastego i Lewicę Zandberga, każda po 5%. Czyli zanim porozmawiamy o Konfederacji i Braunie, bo to też jest ciekawe. Bo ja chciałem ci tylko powiedzieć, że to jest, bo Grzegorz tu słusznie powiedział, że wszystkie rządy, można powiedzieć, zachodnie mają pod górkę. Tak? Co się dzieje we Francji, to jest chyba przykład modelowy. Anglia ma dość dziwaczną ordynację, więc tam się ta władza odbywa skokowo. Nawiasem mówiąc, lejburzyści wygrali wybory, mając najgorszy historyczny wynik od 20 lat. To jest właśnie kwestia to jest... tej ordynacji. A wcześniej z dużo większymi wynikami nie mieli najmniejszego wpływu na władzę. Natomiast Francja jest tutaj najlepszy przykład. Co się dzieje? W całej zachodniej liberalnej demokracji tak zwana klasa panująca, czy ja ją tak nazywam, mówi się elity, ale to jest mylące określenie, klasa panująca została zakwestionowana. Jest coraz większy odsetek demokratycznych społeczeństw, który mówi, jesteśmy źle rządzeni. Tracimy poczucie bezpieczeństwa, tracimy dobrobyt, dziesiątki rozmaitych spraw, a nasi rządzący wpadli w jakieś kanały ideologiczne i opowiadają nam, że musimy mieć jeszcze mniej bezpieczeństwa, jeszcze mniej dobrobytu, bo planeta płonie, bo migracja nas ubogaca i tak dalej. Rzeczy, które są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem prostego człowieka, są pchane na siłę. I elity, które zostały zakwestionowane, są w takiej sytuacji jak PZPR w 80 roku, kiedy władzy, która się nazywała władzą robotniczą i legitymizowała się poparciem klasy robotniczej, nagle się zbuntowali robotnicy. Bo inteligentów czy innych studentów to ona mogła olać. Ale tu się władze, które się legitymizują demokracją, nagle zaczynają być kwestionowane przez większość. Bo jakby się zobaczyło, na czym polega sytuacja francuska, że mamy partie postnacjonalistyczne, i mamy ekstremistów lewicowych, typu Mélenchona. I razem te dwa ekstremizmy zaczynają być większością. Dlatego koncepcja jakichś kordonowych koalicji, która dotąd funkcjonowała, już nie funkcjonuje. I teraz kombinowanie, co zrobić? Jak nie dopuścić do tego, żeby większość wybrała władzę? To jest problem wielki. To mam wrażenie, że Polska jest traktowana troszkę jako takie laboratorium doświadczalne. Jakby tutaj... Kiedyś było w czasie wojny wietnamskiej takie memiczne, jak się dzisiaj mówi, stwierdzenie jednego dowódców amerykańskich, jak tam jakąś wioskę wietnamską zrównali z ziemią i wypalili napalmem i powiedział, musieliśmy zniszczyć tę wioskę, żeby ją ocalić. I to jest właśnie to, co w tej chwili siedzą tęgie głowy na zachodzie, te wszystkie Fukuyamy rozmaite i kombinują, jak teraz zniszczyć demokrację i ocalić demokrację przez to, żeby większość nie mogła zmienić władzy. Spójrzcie w tym kontekście spójrzcie na to, co się dzieje w Polsce. Też są jakieś ekstremizmy. Tylko że u nas specyfika jest taka, że ekstremizm lewicowy nie ma wielkiego wzięcia. Zresztą nie wiem, czy Razem można uznać w tej chwili za ekstremizm, bo Razem wykonało taką woltę, że już nie Łokeistowskie, już tam nie Róża Luksemburg, tylko Piłsudski, nie wiem, Ciołkoszowie i odwołanie się do tradycji polskiej patriotycznej. Więc można powiedzieć, że u nas ta cała scena idzie na prawo. Ale jeżeli Lewica ma 10% sondażu, a czwartą partią się staje Braun, a trzecią partią jest Konfederacja, to nie ma tak, że tu się a koalicjanci Platformy Obywatelskiej obecnie tworzący rząd, czy tak zwana trzecia droga, właściwie ich nie ma w tym sondażu, to są jakieś ułamkowe w granicach błędu statystycznego wyniki, to jednak znaczy, że przesunięcie jest bardzo wyraźne. Tylko nie ma jeszcze tego triggera, jak to młodzież mówi, tego impulsu, który by sprawił, że społeczeństwo powie, tak, możemy mieć inną władzę.
już ta nam się znudziła, dawajcie jakąś inną. No to pewnie powie, ale zanim, bo chciałem, żebyśmy porozmawiali o Konfederacji i o Braunie, przepraszam bardzo, ale chciałem, żebyśmy jeszcze chwilę pogadali o Szymonie Hołowni. No był bardzo taką spektakularną postacią. Na początku wielki showman, robiący te cuda w Sejmie, które wywoływały ogromne zainteresowanie, ale były dosyć puste i no, było to przedstawienie. Szymon Hołownia, który mówił na każdy temat dowolną rzecz, raz do lewicowego elektoratu, raz do prawicowego. Nigdy nie wiedziałem, jaki on ma naprawdę pogląd. A na koniec odegrał, tak powiedzieć, bardzo ważną rolę, prawda? No, uratował, że miał... Znaczy bardzo... uratował spokój społeczny, bo czy demokrację to bym nie przesadzał, dlatego że to nie był pomysł, żeby nie zaprzysiąc na Nawrockiego, tylko był pomysł, żeby odwlekać i robić dymy. No, wiem, myślę, że różne To by pomysły... się skończyło bardzo źle. Nie myślę, że różne pomysły... Nie dymy. Tu chodziło o konkretne ustawy, które miałby podpisać Hołownia jako pełniący obowiązki prezydenta, więc tak, i on powiedział, że... stwarzanie faktów dokonanych, czyli właściwie pewien rodzaj zamachu stanu. No. Co z tym Hołownią? Tak, Postać to jest tragiczna, to określenie bo wykonał taki, no, mocne, taki ale ruch, nie bez szacunek podstawy. za to i zniknął z zupełnie tym jego partia ma Nie, no to jest- marginalne poparcie. No ale to jest dosyć typowa sytuacja, kiedy ktoś, no w jakimś sensie ta opatrzność, w którą Rafał wierzy, ja jakoś inaczej pewno bym to definiował, ale jest coś takiego, no że jest ten człowiek, to ziarnko piasku człowiek, który mówi nie, prawda, no jednak jakieś poczucie odpowiedzialności przy tym szaleństwie, które wy chcecie robić, nie. I to ziarnko piasku jest mielone przez te młyny potem, no musi odejść, bo po to był, żeby w tym momencie, jak Gowin. Że Gowin był po to, żeby, wiesz, i dziękujmy Bogu do cholery, że tacy ludzie się w ogóle znajdują, no, wiesz. Gowin był po to, przemieliła go potem te media, wiesz, i wcześniej na jedną i drugą stronę, a on był po to, żeby powiedzieć nie w szaleństwie, wiesz, wyborów korespondencyjnych, które by były nieuznawane, wiesz, no skończyłoby się kolapsem. Tak jak odwlekanie zaprzysiężenia Nawrockiego by nam rozwaliło państwo. Wiesz, i to jest po prostu... prawda. Ja mam alergię na fanatyków, wiesz, to jest moja cecha, niestety... Ale trudno powiedzieć, żeby Hołownia i... Nie, ja Maciej mówię, Gowin był wiesz, fanatykiem. dlaczego ja się tak uruchamiam, jak zaczynam mówić o tym momencie, kiedy, wiesz, były te dymy, żeby odwlec, ten Giertych, ta cała obrzydliwa jaczejka, która tam dymiła, wiesz, no, ja uważam, że to jest działalność antypaństwowa, znaczy, że to jest coś najgorszego w polityce. Po drugiej stronie zresztą też są takie oczywiście ciągoty i jest jakby adekwatnie taka grupa, wiesz, oddymienia, którą można uruchomić w PiS-ie, też jest antypaństwowa, bardzo sprawna. To są rzeczy, które są nie tylko, bo one są szkodliwe, denerwujące w zwykłych czasach. W czasach, kiedy naprawdę mamy geopolitykę taką, że tu się ciągle ten wiatr wieje, trzeba się rozglądać, zastanawiać, kombinować. Wiesz, to jest działalność w gruncie rzeczy prokremlowska. Po jednej i po drugiej stronie, jak takie dymy, wiesz, antypaństwowe się... Więc ja się zawsze uruchamiam i bardzo emocjonalnie na to reaguję. Natomiast jak pytasz o Hołownię, to jest dosyć prosta piłka. No jeżeli idziesz do polityki, to co Rafał powiedział, polaryzacja w Polsce zdycha. Oczywiście ja i pewno Rafał trochę też, bo też trochę masz taką wrażliwość, mam wrażenie. To znaczy, że obaj jesteśmy strasznie, znaczy nie lubimy polaryzacji w skrócie, takiej pałkarskiej, głupiej polaryzacji, bo spór polityczny mocny, super, to jest w ogóle ważne. Partie powinny reprezentować mocne interesy społeczne różnych grup społecznych, ponieważ klasa średnia ma inne interesy niż najbogatsi inne niż klasa ludowa. Jak możesz to definiować sobie inaczej, ale w każdym razie są różne grupy społeczne z różnymi interesami. Spór polityczny super, natomiast debilna polaryzacja jest po prostu szkodliwa. I przecież Hołownia doszedł do władzy na hasłach takich, wyczuł, że więcej ta polaryzacja, bo rzeczywiście kiedyś te dwie partie miały 70%, teraz mają tam 50 parę, powiedzmy może 60. To w różnych badaniach wychodzi, że jakby polaryzacja PiS kontra PO jest zdychająca. I Hołownia to wyczuł. Hołownia wszedł do polityki, no, trzecia droga przecież to się nazywało, z PSL-em. To świetnie zażarło. Miało w pewnym momencie chyba pod 20%. Tak mi się wydaje. Wtedy właśnie panika w Platformie powstała, no bo przecież to ich zjadał nie PiS, tylko ich zjadał Hołownia w pewnym momencie. Oni zaczęli tracić na rzecz Hołowni.
I głównie Tusk wrócił przecież do polityki po to, żeby odzyskać notowania dla Platformy, żeby spacyfikować Hołownię, ratować notowania te 30% swojej partii. No i wiesz, jak doszli do władzy, jak Hołownia został elementem układanki rządowej i to jeszcze eksponowanym elementem, czyli marszałkiem, no to wiesz, no nie możesz być w opozycji do duopolu i jednocześnie afirmować kolejnych ustaw, kolejnych pomysłów, też dudnić o rozliczeniach, by mu się zdarzało wiesz, tak przesadnie tą retoryką antypisowską się posługiwać. Więc wiesz, po prostu to jest niespójne. Zaczyna być niespójne i ludzie też są niezadowoleni z rządu, no a przecież wyście mieli być inni. No to jak to jest? Waszym Jesteście zdaniem inni, czy nie zniknie jesteście? z polityki? To jest Nie. koniec Szymona Hołowni, To jest czy pytanie- gdzieś go prawa Nie, to strona jest- spróbuje to jest- zagospodarować, żeby... A dlaczego centrum prawa? sobie Nie, dlaczego budować? prawa? A może lewa? Tak, raczej tak. Czy ja myślę, że Szymon Hołownia ma ambicje jeszcze w polityce zostać. Może się czegoś nauczyć. Jest młody. Jak Bo na politykę. rzeczywiście, nie wiem, rzeczywiście zachował się jak głupek, powiedzmy sobie szczerze. To, że wszedł jako ta trzecia droga i kompletnie nie zrozumiał, że to on ma ten złoty róg w tej chwili. Tak, a miał złoty róg Tylko rzeczywiście. wziął, dobra, to dawajcie mi kamery, wszystkie kamery na mnie, pajacuję, błaznuję, pokochajcie mnie, zobaczcie jak jestem ładny, wybierzcie mnie na prezydenta, będę prezydentem, to sobie będę pod żyrandolem siedział i jeszcze nadawał wam TikToki codziennie na żywo streamował, jak siedzę pod Moim tym zdaniem on miał szansę zostać prezydentem, znaczy gdyby Platforma nie grała na siebie, tylko na to, żeby jakby ten obóz w całości miał władzę, to Hołownia miałby szansę wygrać z Teoretycznie Dudą. tak, ale przede wszystkim on miał szansę stać się naprawdę znaczącym politykiem, ponieważ oczywiście po wyborach musiał wyjść w koalicję z Tuskiem i z Lewicą. Takie było oczekiwanie elektoratu i tutaj nie było ruchu. To też ale prawda, tak. jak się zaczęła bandyterka, czyli włażenie do telewizji na chama baseballem, do papu, mianowanie na krzywy ryj prokuratorów, którzy tak naprawdę nie są prokuratorami, ale pełnią funkcję prokuratorów, bo żyjemy w pewnej już takiej fikcji prawnej, w stanie prawnego rozmycia. I te wszystkie rzeczy, to Hołownia mógł powiedzieć, nie, zaraz, na to się nie umawialiśmy. Miał być PiS, był tam straszny, łamał praworządność, to my teraz mamy przywracać praworządność, a nie łamać ją w interesie swojej sitwy. To było niemożliwe moim zdaniem. Moim zdaniem mógł, ponieważ na jego głosach to wszystko wisiało. Tak, ale nie w Tymczasem- tym sensie mógł, tylko że nie możesz bronić telewizji publicznej Kurskiego, jakiejkolwiek Ale ja jej innej. nie bronię, Rozumiesz? te telewizje Jakbyś można ty było- był prezesem telewizji publicznej, to być może ta telewizja, dałoby się powiedzieć, ona jest Jak- strasznie prawicowa, ale... Ja bym się tego ale nie wiesz, no to podejmował akurat, zresztą telewizja to jest medium już w tej chwili zdychające. Poziom jednak Wolałbym zeszmacenia, być poziom prezesem. zeszmacenia tej telewizji Dobrze, był ale taki, ja że... nie bronię, bo mówię to, że te telewizje można było zmienić wszystko w 2-3 miesiące, bo była spokojnie większość, żeby stworzyć Radę Mediów Narodowych, odwołać, żeby to przejąć. To jest trochę analogiczna sytuacja jak z tym Trybunałem Konstytucyjnym 10 lat temu, kiedy PiS do władzy doszedł i też zrobił taką hamówę, w której tak naprawdę chodziło nie o Trybunał, tylko o ubezwłasnowolnienie Andrzeja Dudy, który pod tym, jak w nocy dał się namówić na to przyjmowanie ślubowań od sędziów, to już został załatwiony w tym momencie. Tak, I to nie miał- prawda, to był fatalny nie moment miał- dla niego. A przecież mądrzy ludzie, jak na przykład Marek Jurek mówili, ale o co chodzi? Przecież za najdalej rok ten Trybunał i tak będzie obsadzony przez ludzi nominowanych przez szeroko rozumianą prawicę. I po co to było? Wysadzanie go w powietrze. I to samo było z telewizją. To można było zrobić w ciągu 3 miesięcy. I co, że Kurski by jeszcze 3-4 miesiące nadawał swoją propagandę, to jeszcze szczerze mówiąc na tym Zyskali, Platforma zyskiwała jeszcze. Absolutnie. A tymczasem dlaczego? Bo Tusk miał jakąś taką obsesję, że Tusk miał tak uznał, że najważniejsze jest zniszczyć PiS do końca. Znaczy, też badania Najważniejsze pokazywały jest- takie, że elektorat tego oczekuje. Dobrze, ale to wiesz, jakby politycy się kierowali zawsze tym, czego elektorat oczekuje, to może byśmy w trochę lepszym żyli. Elektorat oczekuje służby zdrowia. Jak No słyszymy. oczekuje 60 000 kwoty wolnej. No. No tak, no ale generalnie oczekuję, żeby było lepiej, a nie żeby rządziła jedna mafia, zniszczyła drugą. Natomiast tu chodziło wyłącznie o to, że jakoś sobie tak, najgorzej jest uwierzyć we własną propagandę. Tusk i jego ludzie uwierzyli, że PiS-u tak naprawdę nie ma. Że PiS został wyczarowany jakimiś sztuczkami właśnie przez Kurskiego, przez proboszczów, zabierzemy im telewizję, to
to PiS A zniknie. druga strona ma tą samą wiarę. To jest po prostu mega Dobra, no to się, jeden do jednego. Oni się oboje nawzajem Tam ci uważają, że napędzają. Tuska i Platformy to tak naprawdę nie ma, że oni nie reprezentują żadnej grupy społecznej, tylko po prostu są jakimiś niemieckimi namiestnikami, są przez przypadek, jakby im zabrać fundację i telewizję, to by ich nie było. Ale No, wiesz, to to tak jest idzie właśnie od ten sam... 1990 roku, od 89, gdzie każde to, Ale mówi to- się plemię uważa, że to drugie zaraz wymrze Tak, jak właśnie. dinozaury. Tak, że właściwie ono jest... Czy w wersji prawicowej to jak ta lawa, bo tu jest ta mickiewiczowska metafora w robocie, a w wersji lewicowej to dinozaury, prawda? Przeżytek jakaś zaszłości, stare babcie siedzą w kruchcie, ale... Tak, i ksiądz proboszcz ich Ksiądz tam proboszcz namawia, jak wysyła. tego nie będzie, to A oczywiście nie będzie. zabierzemy im dowody, Tak. zabierzemy im telewizję. Nie, dobra, zgadzamy się co do oglądu sytuacji. No i tak jak uważano. Wejść Znaczy, do telewizji. zgadzamy się co do skretynienia w sprawach obu stron. Coś nowego tutaj następuje, bo jak pamiętacie to sławne przemówienie Tuska w Pabianicach, może nie dość sławne, bo naprawdę ono było bardzo znaczące, to tam chyba pierwszy raz w dziejach III RP pojawił się taki wątek, że on powiedział, że no to jest pół na pół, a my mamy czasem trochę więcej, oni mają czasem trochę więcej. A to, że pierwszy raz pojawił się wątek, że PiS, Konfederacja, Braun to są jakieś realne emanacje, jakichś realnych sił społecznych, które istnieją, których się nie zrobi Ale, pstryk i Rafał, one nie ale znikną. to było czysto manipulacyjne, bo przecież on tam pojechał do nagrzanych po prostu silnych razem tłumaczyć, dlaczego nie zrobił zamachu stanu, dlaczego tego Nawrockiego żeście Ja też tak myślę, przyjęli. że- Więc on musiał wystąpić, słuchajcie, oni wcale nie są tacy słabi, no jednak połowę mają, no wiesz, musiał... Ja też myślałem, że on sam nie wierzy w to, co mówi. Przypadkiem raz zaczął mówić przepraszam, Nie, myślę, że on w rozsądnie. to wierzy, on przecież to nie jest idiota, Nie, no wiesz, wie jak jest, natomiast... No nie wiem, może nie jest, ale jakby się na pieniądze o to nie zakładał. Natomiast Nie, na pewno Tusk na pewno nie jest głupi. Wszystko można powiedzieć, wilcze oczy, że jest mściwy, to pytanie, tak, czy, ale czy głupi nie jest. mądrość i czy być cwanym, być mądrym albo mieć wiedzę, to są te same rzeczy. To już wchodzimy w filozoficzne dialogi, których dajmy No, sobie ale tego święty nie spokój. zmierzymy. Natomiast mierzymy skuteczność, tak? Skuteczność polityki polegającej na przekonaniu, że w krótkich abcugach zniszczymy PiS w ogóle, prawda? Złapiemy jedną, drugą sekretarkę, wsadzimy do aresztu wydobywczego, postraszymy, że więcej dzieci nie zobaczy, zezna na szefa, szef zezna na swojego szefa, ten na Morawieckiego. W krótkich abcugach i wszystkich sadzimy do pierdla. Telewizji żadnej nie mają, bo to, że widzowie TVP Info się przyłączą na Republikę, no to po prostu kto mógł to pomyśleć? No, to jest po prostu niewiarygodna historia. Nie? I oni w jakimś stopniu tam cały czas, Żurek właśnie jest emanacją tego myślenia, oni cały czas jeszcze gdzieś tam liczą, że zniszczą, że Republikę zniszczą prokuraturą teraz za SIPAK, za jakieś takie rzeczy. Gdzieś to w tym kierunku idzie. I Hołownia mógł w tym, wracam do wątku, o który było pytanie, i Hołownia mógł w tym coś ugrać. Natomiast po prostu, włączył się, wygaszał mandaty Wąsika i Kamińskiego, znaczy właśnie jednemu wygasił, drugiemu nie, coś się kompletnie ośmieszył. Wysyłał pisma do pana Prusinowskiego, a nie do Sądu Najwyższego, lege artis. Wszedł w to wszystko i w którymś momencie się kropnął i teraz nagle pisze, o, to Szambo jest, panie kochany, gdzie ja wlazłem, coś takiego. Ale teraz tak, to... czy ktoś wierzy w to, że Hołownia wierzy, że zostanie wysokim komisarzem do spraw jakichkolwiek przy ONZ-cie? Znaczy, słuchaj, może wierzyć, dlatego że Sikorski z Tuskiem mu to tam mówili, że to zrobią wszystko, staną na głowie, żeby został i tak dalej. Tak, to ale kiedyś zdaje tak się, Tusk że... obiecywał Sikorskiemu. Tak, tak, ale zdaje się, że to jest ściema. Jarosław Znaczy, że... Kaczyński też obiecywał wielu ludziom wiele rzeczy. Natomiast Hołownia nie zostanie komisarzem, prawdopodobnie, natomiast zostanie wicemarszałkiem. Będzie w polskiej polityce i ja uważam, że przy wszystkich, bo słuchajcie, to, że Hołownia jest tak przerzuty i ma taką złą teraz ten 1%, to jest też funkcja niestety tych platformianych mediów. No one po prostu bardziej go stłamsiły i bardziej go przeczołgiwały niż, nie wiem, Zbigniewa Ziobro albo prawie tak samo jak Zbigniewa Ziobro. To znaczy on był tam, wiesz, najgorszą pacynką do bicia i co jakiś czas rzeczywiście jak Platforma ma kłopoty, to wyciąga tego Hołownię i on jest tym najgorszym. Więc... Ale potem jest potrzebny, więc go wyciągają z pewne. Tak, to jest... Moim zdaniem, że on się podniesie. To znaczy, wbrew pozorom i temu, że pamiętamy, jak płakał nad konstytucją, to jest człowiek, który ma dosyć, przepraszam, wiem, że to zabrzmi dziwnie, grubą skórę. Ja mam wrażenie, że Hołownia ma dobre kwalifikacje na bycie politykiem. Mam wrażenie, że pokazał jednak twardość przy tym, jak się zachował przy zaprzysiężeniu Nawrockiego. I po trzecie, że on ma
ma talent polityczny, że to jest osoba, która jeszcze w polskiej polityce coś będzie znaczyć, chociaż projekt oczywiście Polska 2050 no, jest w żałosnym stanie, ale jednak wierzę, że Hołownia w polityce zostanie i coś jeszcze z tego, A czy jest z takim tej mąki żałosnym- będzie jakiś chleb. W jakimś żałosnym stanie, bo tak cały czas tam są powieści, że przechodzą do nas posłowie, ale one nie wychodzą z Polski 2050, bo to jest taka... Kaczyński też to wierzył w 2007 roku, że zgilotynuje Lepera, zgilotynuje Giertycha, w sensie politycznym oczywiście, i ci posłowie tych ich partyjek nie będą mieli innego wyjścia, tylko przyjdą do PiS-u. No okazuje się, że to tak nie działa, że ludzie, nawet posłowie z ostatnich ław mają jakąś swoją godność i nie lubią być czołgani. Posłowie nie, ale elektorat tak. Znaczy, Ale moim zdaniem czekaj. to, że Platforma ma 30%, No, ale to wynika z tego właśnie, że 2,50 W sondażu. jest słabe. Nie, 2,50 poszło do Konfederacji w dużym W dużej stopniu. mierze, ale trochę chyba jednak do koalicji. Trochę do koalicji. Oczywiście oni liczą na to, że będzie jedna lista, już się zaczynają zresztą dudnienia. Jedna lista już. To tak dodniło do wyborów, aż gdzieś do września, nie, do sierpnia 2023, kiedy Tusk wrzucił bieg wsteczny, bo założył, że jedna lista to jest gwarancja klęski jak na Węgrzech, bo takie jedne listy obcinają. Tak, ale teraz brzegi, Tusk, tak. ale słuchaj, to będzie inaczej. A teraz w jest co innego, bo teraz 2027. Tusk będzie walczył o przetrwanie. Będzie walczył o jak Przyznało, że- najsilniejszą pozycję w opozycji, jak najlepsze umoszczenie się w opozycji i jeszcze przetrwanie chudych lat bez pieniędzy, bo oczywiście pisowcy zabiorą im dotacje, tak jak oni zabrali PiS-owi. To w ogóle mamy w 100%. To jest jeden Więc- z wariantów, który opowiada, że w ogóle odbędą się wybory i że wynik tych Na wyborów... 100% się odbędą. Odbędą się, tylko teraz kto będzie liczył głosy, jak będzie liczył głosy, kto będzie uznawał komisarzy wyborów. Przepraszam, Żurek próbował wymienić 44 komisarzy wyborczych. Tak, Na oczywiście, ale swoich. No, ale to cyrk, który urządził Giertych z doktorem Kątkiem, to może być chór chłopięcy z Wiednia w porównaniu z tym, co oni mogą urządzić za 2 lata, jakby przegrali wybory. Zakładając, że one będą. wiesz bo ja co, wcale nie jestem taki ja myślę, że to strach ma wielkie oczy, to znaczy za każdym, ale pamiętaj, że ta druga strona, znaczy nie chcę mówić, że ty masz jakieś, ale ta druga strona, publicyści po tej drugiej strony w 2023 roku chodzili i mówili, że absolutnie PiS nie odda władzy, że mają tutaj tośmo, powymieniali sobie i tak dalej. Mają komisarzy Ale wyborczych. to do dzisiaj słyszę Polsce- o tym samym, że dlatego Tusk nic nie może, bo pisowski deep state siedzi Tak, tam tak, wszędzie oczywiście. i- To nie jest nawet, że oni by nie chcieli. Oni by chcieli, co było widać i PiS też by chciał. Tylko, że problem jest taki, że takie rzeczy w Polsce nie wychodzą, bo polski ciemny lud ma zdrowy rozum i żadnemu nie da, Też tego wiesz, mówię. za dużo władzy. No. Bo jeszcze dokończmy tylko Hołownię, tak? No. Bo to jest bardzo ciekawy wątek. Ja myślę, i to jest ciekawe, bo myślałem, że będę oryginalny w tym poglądzie. Okazuje się, nie. Ja też myślę, że Hołownia nie zamierza odpuścić. To znaczy on nie... No raczej nawet TVN mu nie zaproponuje na żadnego show, ale nawet gdyby, to on nie wróci do Ale TVN. on jest niezależny od książki, nie ma pisze, gdzie- wiesz, on finansowo to książek, może tak, mieć... ja wiem, wiesz, ale tu nie chodzi o finanse. To jest co, pójdzie na emeryturę, będzie jak Jan Maria Rokita sobie gdzieś tam siedział, pszczoły hodował i od czasu do czasu nawijał na kanale Nie Zero. wiem, czy Rokita nie ma większego wpływu na politykę niż przeciętny poseł, wiesz, więc... Ale nie ma Ale z to tego... jest specyficzna Czekaj, ale nie ma z postać tego i- fanu. Nie ma. Słuchaj, obserwujemy polityków od paru lat i wiesz, że to są jak koty do waleriany. No. Nawet No tak, ludzie, tak, którzy tak, mają oczywiście, jak oczywiście. Paweł Kowal miał, prawda? Świetną karierę naukową może robić, ma bardzo pokład. Nie, po prostu nie musi, bo bez tego narkotyku nie. Będą go tu tarzać, upokarzać, będzie nikim, ale wrócił do polityki. No i to nie jest jedyny wypadek, więc ja myślę, że Hołownia zamierza się wycwanić, Jan mówiąc Maria to potocznie. jest jedyny Jan przykład, Maria który jest nie specyficznym, wraca tak. i drugiego Specyficzny- takiego nie ma. Specyficznym jest przykładem, ale większość jest taki, że I za to polityków jest wychowany. naprawdę bardzo ciężko, a jak to są jak alkoholik na odwyku, który przynajmniej gada w kółko o tym jak pił, jak już pić nie może, to no tak dalej. No. W związku z tym myślę, że Hołownia zamierza się wycwanić i tam opowieść, pójdę na komisarza do ONZ-u, jestem przekonany, że on nie jest taki głupi, że wiedzieć, że tam takie tuzy startują, bo to jest tak dobre stanowisko tam, prawda, z zachodnich tych świetnie posadzonych. Zresztą jest jakaś rozmowa kwalifikacyjna, podejrzewam, nie? Bo nawet na kierownika MOPS-u się robi. Ale taką on się rozmowę. akurat, on nie jest złym kandydatem na to stanowisko. Ale wiesz, ma doświadczenie. Ja go spytają, jakie pan ma doświadczenie, jakie pan ma studia, to
Nie No to, mam, albo wiesz, takie, co ale lepiej się przyznawać. On prowadził przecież fundację pomocową. nie, No, Jeszcze robił przepraszam, no, może pokazać to zdjęcie sławne, co se zrobił z pigmentopozytywnymi uchodźcami rzeczywiście, ale to nie No wystarczy. już nie, wchodźmy, bo ja się zaraz odpalę z kolei Dobra, w porządku. na pigmento. Chodzi mi, coś dobrze, żarcik, przepraszam, jeżeli kogoś dotknąłem. Natomiast No na pewno kogoś dotknąłeś, po to mówisz te żarty, żeby kogoś dotknąć. nie, właśnie przecież. chciałem być ekstremalnie politycznie poprawny i nie używać słowa, które nawet Agaty Christie prawda, okej, zmieniono w okej. tytule. No. Cokolwiek teraz nie powiesz na ten temat i tak będzie niepoprawne politycznie. Słuchajcie, żarty, I tak się żarty nie żartami. wpuszczą cię do niektórych krajów. Żarty żartami, ale Hołownia słusznie czyni, liczy, że coś jeszcze ugra, że się podniesie z tego dołka, bo dlatego, że on jest teraz na bujanym fotelu z Platformą i trochę jednak z Konfederacją. On wie, gdzie mu uciekł elektorat. No. Ten elektorat w dużym stopniu rzeczywiście do Konfederacji uciekł. Kwestia jest inna, że to, czego Grzegorz dotknął i dlaczego ja mówię, że ja wcale nie jestem pewien, czy te wybory będą, bo polski lud się na różne rzeczy nie zgadza, ale obecna władza nie widzi arbitra tego sporu w polskim ludzie. Jak ja sobie przeczytałem 2 dni temu, 3 dni temu, w sobotę to było, na Deutsche Welle wywiad z komisarzem, nowym Rendersem, tak? On się nazywa Michael McGrath chyba, jest jakiś irlandzki liberał, to jakbym czytał wywiad z Aleksandrem II, zaczynający się od słów żadnych marzeń panowie. To jest oczywiście podobnie jak w wypadku wypowiedzi pani von der Leyen, możemy uznać, że to jest takie nadymanie się groteskowe, no bo Unia Europejska, która leci w dół, której gospodarka się sypie, w której wszystkie kraje się chwieją rządy, prawda, Niemcy kombinują, że trzeba zdelegalizować AfD, bo inaczej wygra wybory. Macron, nie wiem jak tam się dzisiaj to głosowanie odbędzie, ale też nie wróżę stabilności, Anglia szorująca pod niej i tak dalej. To wszystko wygląda to wszystko dość paskudnie i jest bardzo silna tendencja do przeniesienia jakby do ucieczki w górę. To znaczy przeniesienia tych kompetencji, które krajowe elity tracą wskutek buntu wyborców na szczebel, gdzie wyborcy nie mają nic do powiedzenia, czyli na szczebel unijny. I jak stamtąd idą takie głosy jak w tym wywiadzie, prawda, że wieloletnie ramy finansowe, zwracam uwagę na ten nowy pomysł, o 750 programów unijnych zostaje kompensowanych do 20 paru, co skądinąd jest niby logiczne, fajnie, ale oznacza to, że te 20 parę programów jest narzędziem kontroli, tak jest pomyślane, jako narzędzie kontroli nad rządami krajowymi. I to pan komisarz mówi wyraźnie. To jest smycz, która będzie zaciśnięta i trzymana. Tak jak pani von der Leyen mówi, jak Susłow w 80 latach, ani kroku w tył od pryncypiów. I ona mówi też, klimatyczna polityka będzie kontynuowana, zakazane będą samochody i tak dalej. Wszystkie te zielone łady i inne ETS-y. Wszystko będzie i ani kroku w tył. To on powiada, wszystkie pieniądze unijne będą od oceny praworządności, która będzie całkowicie arbitralną oceną dokonywaną przeze mnie de facto, przez Komisję Europejską. Ja tego wywiadu nie czytałem, ale... ale o wieloletnich ramach finansowych myślę i o tym... Mam wrażenie, że ty masz z Unią tak jak ja z polaryzacją, to znaczy już jak coś słyszysz o Unii, to się uruchamia. Że mnie odpala. Tak, znaczy w tym sensie nie, ja nie mówię, że bo ja mam mnóstwo pretensji do Unii i jakby twoje wątpliwości można też opowiedzieć tym językiem, nie wiem, lewicowca zaniepokojonego Unią, pewno inaczej bym akcenty kładł. Natomiast ja w ogóle nie widzę tego zagrożenia. Mam wrażenie, że te elity po pierwsze są bardzo słabe i przestraszone, po drugie są świadome tego, że tracą grunt pod nogami i raczej spór w Unii toczy się o to, żeby po pierwsze Niemcy do cholery wreszcie zgodziły się zaciągać wspólne długi. To znaczy, żeby przestały naciskać na wszystkich na oszczędności i paść swój dobrobyt kosztem zadłużania się innych krajów, bo tak działa strefa euro niestety. To jest raz. I Francuzi próbują tutaj... No już padli. No nie, ale trochę też Niemcy odpuścili. To jest takie niekonsekwentne wszystko, ale jest. Po drugie, no słuchaj, jeżeli mówimy o tym, kto nie chce takich zakazów jak te samochodowe, no to przede wszystkim niemiecki biznes ich nie chce i Niemcy też, wiesz, von der Leyen sobie... Tak. Słuchaj, von der Leyen ma problem, ponieważ ona z Zielonego Ładu uczyniła swój sztandar za pierwszej kadencji. To był jej jakby specjalność i co więcej, to się też da opowiedzieć nie jako ideologiczne
szalony projekt, tylko jako pomysł na przestawienie gospodarki, żeby zaczęła zarabiać. Znaczy, że my, To tak było, to ja pełna że my zgoda. wyprodukujemy zielone technologie, będziemy je sprzedawać Europa. Na świat to jest pomysł na to, żeby tą strupieszałą niemiecką gospodarkę jakoś inaczej poprzestawiać. To nie miało... Scholz obiecywał, że dzięki Zielonemu Ładowi obiecywał swoim Tak, wyborcom, i to się- że dwucyfrowy wzrost gospodarczy. To Tak, też i to się nie dzisiaj udało, popatrzy na to, ale to jest- poczekaj, bo to się nie udało, Odlot, nie? było źle, tam masę rzeczy było źle zrobione, ale to nie było kompletnie absurdalne. Znaczy to się nie udało, ale wiesz, nie było zupełnie bez sensu, więc natomiast jeśli chodzi o Zielony Ład, no to przecież Europa odpuszcza, no wiesz, no są te, w kwestiach rolnych są 3 kroki, no może 2 kroki w tył. W kwestiach samochodów też będą, wiesz, von der Leyen sobie może opowiadać, no ona jest, Ja wiesz, mówię na von der wylocie. Leyen jako przykładzie, bo w gospodarce rzeczach może odpuścił, że rzeczywiście tu jest gra, tak? To są Poza tym siły, jest też to są raport Dragiego, który rok temu powstał i który mówił w skrócie, że słuchaj Europo, jak się, no to co ty No tak, mówisz, ale ten jak się nie raport pukniesz został- w łeb, to się przewrócisz. Ale Europa się nie puknęła, ponieważ potem odpowiedzią na raport Dragiego był kompas, zdaje się, to się nazywało kompas, taki kompas przedsiębiorczości. I to jest po prostu prześmieszny dokument, bo on jest na zasadzie, że zrealizujemy te wszystkie wskazania Dragiego poprzez jeszcze bardziej skuteczne realizowanie tego, co Draghi mówi, że nas zabija. No to tak w największym skrócie. No, Czyli podstawą europejskiej potęgi ma być tania zielona energia. No nie ma czegoś takiego jak tania zielona energia. Albo ona jest wedle kryteriów unijnych zielona, albo ona jest tania. Właśnie na tym cały problem polega. Ale jest spór. Tak, jest wojna nawet, powiedziałbym, między eurokracją a państwem niemieckim. I tutaj von der Leyen i Merz wbrew polskiemu prawicowemu postrzeganiu są Tak, przeciwnikami, absolutnie. a nie jakimiś... nie we wszystkim, ale w wielu rzeczach. Ale w pewnych rzeczach też są spółą, bo teraz w kwestiach tak zwanej praworządności, czyli de facto utrzymania władzy, no, ten wywiad naprawdę polecam, tym bardziej, że on, nie wiem, czy to inicjatywa pewnie Deutsche Welle, pewnie przypadkiem, ale zilustrowany jest zdjęciem komisarza McGraffa z Waldemarem Żurkiem. Dwie uśmiechnięte buźki na tle unijnym, prawda? I tam są bardzo wyraźne zapowiedzi, że jeżeli prezydent Nawrocki zawetuje reformę praworządności, to Polska zostanie objęta karami finansowymi za to. Słuchaj, Polska zostanie objęta karami finansowymi niedługo za działalność Żurka, ponieważ... A guzik? Ale nie, Komisja Wenecka im to mówi po prostu... Słuchaj, te wszystkie... I to jest najzabawniejsze, że te instytucje unijne, które ty uważasz za wraże i proplatformerskie, one od jakiegoś czasu mówią, już Bodnarowi mówiły, słuchajcie, no nie tak, przepraszam, neosędziowie, myśmy to powiedzieli we wszystkich wyrokach, neosędziowie, mimo że KRS rzeczywiście jest wadliwa, są sędziami, chroni ich wasza konstytucja, nie możecie... Żaden minister nie może ich ustawą wywalać z zawodu. Puknijcie się w łeb. Tak się nie robi. To jest napisane w opinii Komisji Weneckiej. I tu ja mam zupełnie inne zdanie. Uważam, że dla pana McGraffa ani dla nikogo Komisja Wenecka nie jest zobowiązująca. Oczywiście, że nie jest. To ale jest myślę, że ciało pan doradcze. McGrath może sobie nakukać w skrócie. To znaczy, że w sytuacji, Chciałbym, w której żebyś miał rację, za chwilę we Francji będzie rządził Front Narodowy, w Niemczech, nie daj Bóg, no, będzie rządziła AfD. A co zrobić, żeby nie rządziły? Wstawcie z ich punktu Nic. widzenia. Z ich punktu widzenia. A nie, ja myślę, że oni nie rzucają ręcznika na ring, tylko uważają, że zobaczymy, co się stanie w Polsce. Może ten numer da się Ale już wykonać. widać, co się stało I w Polsce. Polska, Nic się nie a jeszcze nie... No właśnie o to chodzi. Żurek robi, prawda, Bodnar wywala prokuratorów, bez podpisu prezydenta mianuje prokuratora, który de facto nie jest prokuratorem, ale de facto jest, bo wykonuje obowiązki. Żurek robi kolejne ruchy, które są sprzeczne z ustawą, ale te ruchy są skuteczne. To działa. Nikt tam szat nie drze, żadne TSUE się nie rzuca w poprzek Ja ci drogi, powiem, jak żadne- jest. Znaczy, ja ci dokładnie powiem, jak jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sekta nagrzanych oszołomów tam jest tą wierchuszką, po czym cały aparat, i również tak jest w sądownictwie, ma to w pompce. To znaczy, oni właśnie, grają to na jest przetrwanie i polscy urzędnicy generalnie znowu, to jest mega rozsądne. To znaczy, jak mają oszołoma na szczycie ministerstwa, który jakieś tam młotkiem wywija, to cały ten urząd działa tak, żeby nic, znaczy oczywiście, tak,
panie Tak. ministrze, po czym nic z tego nie wynika. Żurek tam siedzi z panią Wrzosek, se kadzą, że wymieniliśmy prezesów sądów, teraz się będzie działo, po czym nic się nie wydarzy. Ale rewolucje następują nie wtedy, kiedy lud się buntuje, tylko wtedy, kiedy lud ma w pompce właśnie. To jest jak to Pipes pisał, 7% garnizonu Piotra Kurockiego popierało rozumiem, bolszewików i to wystarczyło, bo 93% miało to gdzieś. To znaczy Uważacie, że to jest jakiś potencjał do Znaczy, nie, rewolucji? ja po prostu mówię, jakie jest zagrożenie i na co liczy, bo to jest taka prawicowe właśnie, zacząłem od tego, byłeś zdziwiony, że mówię, że jest plan, bo to jest takie prawicowe właśnie. przekonanie. Tam nie, Platforma jest w panice, jak szczury biegają, prawda, po klatce, nie wiedzą co zrobić, wiedzą, że zaraz przegrają wybory, a w ogóle to nie wiadomo, czy w ogóle w tym roku już nie będzie wyborów, znaczy w przyszłym, bo No i jaki ten czy im plan? się uda budżet uchwalić. Planem jest to, że tym arbitrem ma być Unia Europejska. Przy zwisie, który panuje w polskim społeczeństwie i w polskich strukturach, przy braku odruchu buntu, Arbitrem czego? sporu o praworządność, czyli de facto sporu o to, kto będzie rządził z demokratycznym mandatem czy bez. I moim zdaniem wysypał to trochę profesor Chmaj, ale on to mówił to, co się mówi po prostu tam na tych, że on powiedział, że w tej chwili, Polsat News taka była wypowiedź, że no w tej chwili to rzeczywiście jest w pewnej próżni prawnej to, co robi pan Żurek, ale jak zaraz zostanie wybrany nowy Trybunał Konstytucyjny i nowy KRS, bo kadencje wychodzą, to one to zalegalizują z mocą wsteczną. Ja już pomijam, że to jest oczywiście koncert obłudy, bo ten nowy KRS ma być wybrany wedle tej samej rzekomo wadliwej procedury i Trybunał, prawda, wedle tych samych, które właśnie były ta konstytucja i te całe No oszołomstwo. nie, oni chcą, ale oni mają tam pomysł, że sędziowie sobie sami wybiorą tych kandydatów, a Sejm ich tylko klepnie, więc to w tym sensie to byłoby co innego. No. Nie, to jest to samo dokładnie, Zależy, kto wybierze. ale nic nie ma, konstytucja nie mówi, kto ma wybierać, mówię tylko, kto ma być dobra, wybierany. No to już nie wchodźmy w ten spór. No dobra, to... ale to już nie mniejsza obłudę. Chodzi o to na pytanie, czy to może być skuteczne. Otóż wtedy TSUE, chrzanić tam Komisję Wenecką, która jest doradcza, TSUE, która jest całkowicie poza demokratyczną procedurą, tak samo jak Komisja Europejska, pochodzi całkowicie z mianowania przez eurokrację, mówiąc, TSU to klepie. I mówi, polska władza jest władzą. Wymieniła komisarzy wyborczych? Miała prawo wymienić komisarzy wyborczych. Wymieniła składy sędziowskie na takie tego, które miała prawo, klepnęła to. To jest to, na co liczy Tusk. Czy to mu się uda, to ja nie Ale wiem. to nie znaczy, to że, jest że jakiś przetrwa plan. wybory dzięki temu. Ale wybory, jak to klasyk powiedział, ważne jest, kto liczy głosy w tych wyborach. Znaczy, słuchajcie, to ja widzę to... Nie, no dobra, może Kracze chciałbym, chodzi mi o to, chciałbym że- się mylić. Wiesz co, no. bo chodzi o to, że to krakanie odbywa się po obu stronach. Raz, że PiS nie odda władzy, raz, że Platforma nie odda władzy od jakiegoś czasu przy każdych wyborach. I to się nigdy nie ziściło, moim zdaniem, dlatego, że w Polsce w ogóle nie ma potencjału na coś takiego, bo zawsze, wiesz, zawsze ten urzędnik, Jezus Maria, no nie, no tak, to Ale przyjdą następni, będą mnie ciągać, to dziękuję To jest bardzo. prawda. Ja to Rozumiesz? Ja też myślę, że wiesz, sam to kiedyś... miłość do wolności, do normalnej To egzystencji warcholstwo, które na też, co dzień denerwuje, ale jest jednak bardzo duże. to jest Jednak racja. jak Tylko- którykolwiek rząd przeginał, to został Tylko ucinany my jesteśmy... od 89 Przepraszam, roku. ja to wszystko mówiłem sam, rzeczywiście. właśnie, też- zgadzałem tak, się. pamiętam. Rozmawialiśmy tutaj. Tylko, że zaczynam w tym momencie obserwować sytuację światową i to już nie jest demokracja. Ani to nie jest demokracja, ani ona nie jest liberalna. I układ światowy i w ogóle sytuacja Polski jest taka, że myśmy de facto sami się wyrzekli swojej suwerenności w dużym stopniu. Ponieważ najpierw opozycja poleciała do Unii Europejskiej, jak do Katarzyny Targowiczanie. Unio, ratuj praworządność, ratuj nasze D, bo bezprawna konstytucja 3 maja nas pozbawiła wszystkich przywilejów. I Unia wkroczyła, no tam, prawda, 300 milionów na te mikrotargetowania w 2023 roku, te wszystkie działania rozmaite podjęte, które wymusiły jakby na Polakach decyzję wyborczą inną. No ale I to wtedy- znowu mówisz o no i wyborze co na tego? Polakach, a Polacy mieli dosyć Sami PiS-u po zagłosowali. prostu. Dobrze, Nie, to ale naprawdę. 3 miliony ludzi siedziałoby na D i byłoby tak, jak PiS sobie to wyliczał jeszcze we wrześniu, żeby wychodziło 60% frekwencji i 220 mandatów dla PiS-u, czyli te brakujące by się dobrało. Myślę, że to było oczywiste, Dajcie mi że PiS dokończyć. przegrał te wybory, ludzie mieli Dajcie mi moje głęboko... atmosfera była. moje- Tak, teraz jest odwrotna. Pozwól mi moje panikarskie i głęboko niesłuszne poglądy wygłosić do końca na swojej antenie. I
po tej akcji, którą nazywam z pełną odpowiedzialnością taką neotargowicką, czyli właśnie tym Unio ratuj, wymień ten, bo polski głupi wyborca wybrał populistów i nas ratuj, to co zrobiła prawica, no trzeba na Caryce trzeba znaleźć Napoleona, no i poleciała po Napoleona, Do czyli Trumpa. do Trumpa. Tak. I teraz jakby wszelkie dyskusje to jest tak, że tak naprawdę to przyszłość Polski i polskiej demokracji zależy od tego, jak się Niemcy z Amerykanami dogadają. To znaczy, Bo słuchaj, tu się toczy taka prawdziwa dyskusja. Bo Niemcy są sprawnymi politykami. To nie są polscy idioci, którzy nigdy nie mają planu B i którzy są w stanie powiedzieć, a to jest niesłuszne i na tym się zawieszają. ale Niemcy prawda? zaraz będą mieli pierwszą partię w Sejmie o nazwie AfD, w Bundestagu o nazwie AfD. To jest... No, Co więcej, tak, kordon to jest- sanitarny, który teoretycznie jest kordon sanitarny, już pękł, dlatego że już się Chadecja niemiecka z AfD dogadywała w niektórych Na sprawach samorządach, tak. na samorządach i to w ogóle, poza tym, wiesz, Ale może niemiecki deep state zdoła oswoić AfD. ale widzisz, problem Przecież polega na tym, cały Merz- A czy powinniśmy my oswajać AfD? Czy polscy politycy, waszym zdaniem, powinni teraz Tak. oswajać AfD? Bo jest z jednej strony, Absolutnie to jest partia, no, która w niektórych sprawach ma zdanie wprost odwrotne do naszego interesu narodowego. Tak? Jest bardzo... Ale bo oni w wielu mówią o tym sprawach głośno, antypolska, natomiast ale z drugiej strony... partie niemieckie mainstreamowe- Daj mi skończyć, tylko, mogę raz coś powiedzieć. ale to, Ale tak człowiek po co nas zapraszasz? To Mam sobie najdłuższy sam. okres w tym, słuchajcie, miałem najdłuższy okres w tym programie nie mówienia niczego, chyba z pół godziny gadaliście, ale bardzo fajnie mówiliście, więc ja Nie, no, to jest szanuję fajne, co was i mówię, ale- ale z drugiej strony, no kurczę, lepiej, żebyśmy z nimi rozmawiali, Igor, bo jak przyjdą do władzy, no to trzeba mieć jakieś relacje Wolisz z mieć nimi. otwartego wroga czy fałszywych przyjaciół? Absolutnie tak. Bo to jest takie pytanie, No. tylko co głosi AfD, czego nie robi Merz? Przecież cała strategia Merca polega na tym, że tak jak zrobiła Angela Merkel, zjadła SPD, w ten sposób, że po prostu przejęła i realizowała ich program i SPD przestało być potrzebne, to robi Merc. To jest jego pomysł na Tylko, AfD. że mu nie idzie. No na razie mu nie idzie i dlatego jest na stole też opcja delegalizacji, co nie wiadomo jak się skończy, bo jednak zdelegalizowanie najbardziej popularnej partii w kraju pod byle pretekstem to jest hamowa. No, To lepiej niż u nas ale było. we Francji uniemożliwili... U nas nie zdelegalizowano Ale czekaj, PiS-u. ale we Francji uniemożliwili kandydowanie Le Pen i też hamowa i jakoś przechodzi, więc właśnie jesteśmy na etapie Zobaczymy takiego jeszcze, jak to się ucierania się, moszczenia się świata i przyjechał na razie J.D. Vance i pogroził i powiedział, że jak nie zaczniecie słuchać własnych narodów, to coś tam, ale na razie nie wiadomo, bo tutaj Bliski Wschód, tu Tajwan, tu Chiny, Trump ma, wiesz, też parę innych rzeczy na głowie poza układaniem Europy. Więc jest oferta, przecież Niemcy mówią tam różne rzeczy, ale proszę bardzo, już Nord Streamów już nie ma, otwieramy, robimy gazoporty, będziemy sprowadzać gaz amerykański, pani von der Leyen na polu golfowym składa hołd lenny Trumpowi, więc tutaj jest jakaś oferta. Po co wam to Śródmorze? Po co wam Polska jako liczący się kraj? Gadajcie z nami. My Niemcy jesteśmy obliczalni, my mamy potencjał, mamy troszkę to jest- problemy w tej chwili, ale wciąż jesteśmy główną siłą w Europie. Niestety, no prawda. niestety, Tego zależy nasza No i przyszłość. pytanie, czy Trump nie przyjmie tej oferty? A Trump jest Ponieważ on jest raczej kalkuluje. biznesmenem, no a nie wariatem. Ja uważam, że rozmawiać z AfD, poza tym, no słuchajcie, to Rafał jakoś powiedział, może nie wprost, że przepraszam bardzo, no nie AfD zbudowała Nord Stream, więc w tym sensie rzeczywiście, że przy całych tej retoryce, że prawda, tutaj jesteśmy razem i tak dalej, no AfD przynajmniej otwarcie mówi, że ma sprzeczne interesy z polskimi i chcemy normalizować stosunki z Rosją. No i to jest dla nas złe oczywiście, ale nie wiem, no trzeba z nimi rozmawiać. Poza tym, słuchajcie, no nie jest tak, że w społeczeństwie niemieckim po 3 latach wojny, zmęczenia różnymi rzeczami, zmęczenia kryzysem gospodarczym i erozją klasy średniej, co w Niemczech też ma miejsce, może nie tak szybko jak w niektórych innych miejscach, ale też, że to społeczeństwo jest po prostu tak samo nastawione jak na początku wojny. No tam jest dosyć dużo, zwłaszcza biznes niemiecki, mówi, słuchajcie, no jesteśmy w D. Mamy strasznie drogą energię. Wróćmy do tego taniego ruskiego gazu, to może się podratujemy bo inaczej wisimy na stryczku. Więc jakby to, co mówi AfD, raczej trzeba to słyszeć jako wyraz pewnych
realnych problemów i realnych dążeń, realnych, nie wiem, wyrażenia realnych interesów, a nie jak, wiesz, nasi liberałowie tak jacyś oszołomy, jacyś populiści, wymyślają sobie, kretyni, trzeba, no wiesz, no to nie jest poważne, dlatego że wtedy po prostu jakby rzeczywistość przygotowujesz pod swoją wygodę, a nie starasz się coś rozumieć. Skoro już wrzuciliście Trumpa, to chciałem was zapytać o to, co sądzicie? Było to spotkanie w Egipcie, nie? Kończące wojnę. Przyjechało, nie wiem, 20 przywódców z różnych krajów, z Europy sporo, od Orbana ale było i wielu innych. No, nie było tam Polski. I tu oczywiście jest przerzucanie, czy to rząd, czy prezydent. Byli tam i prezydenci, i premierzy, więc przedstawiciele obu obozów mogli tam pojechać. Pytanie, co to wam mówi o naszej polityce zagranicznej? Niby to tylko spotkanie, z którego niewiele wynika, ale jeśli chce się odgrywać rolę w polityce międzynarodowej, to trzeba być w wielu miejscach i próbować grać różne rzeczy. Wiedziałem, co sądzą o naszej polityce zagranicznej. Jest stronnictwo niemieckie i stronnictwo amerykańskie. Ponieważ na razie one między sobą nie ustaliły, więc na przykład nie zaprosiły ani jednego, ani drugiego. Bo tam w sumie Polska po co potrzebna. To oczywiście żadnej wojny nie kończy, to jest chwilowy rozejm, ale rozumiem, że nie o tym dzisiaj rozmawiamy, więc na sytuację na świecie to wielkiego wpływu nie ma. Moim zdaniem to jest sygnał, że ta gra o Polskę się toczy. No i wcale nie jest przesądzone, że jak u nas prawica uznała, Trump wygrał, to zresztą to, że Trump wygrał, to znaczy, że i Front Narodowy wygra, i Vox, no to dla nas może i AfD wygra, i to się wszystko w ogóle posypie, cały liberalno-lewicowy ład się posypie i się będziemy układać na nowo. Nie wiadomo jak, ale bo też nie widzę żadnych pomysłów, szczerze mówiąc, na to, jak sobie z tą rozsypaną układanką zamierza ktokolwiek poradzić. No ale to jest wszystko palcem na wodzie pisane, bo to są twarde interesy, to są realistyczne pomysły, bo realistycznym pomysłem Niemiec jest to, że skoro warunkiem porozumienia z Amerykanami jest zerwanie z Rosją, bo Rosja trwale przeszła do obozu chińskiego, więc antyamerykańskiego, i chyba już Trump stracił wszelkie nadzieje, że zdoła Putina stamtąd wyciągnąć, bo te wszystkie negocjacje to tak trzeba rozumieć. Nie wiem, czy stracił. Miałem nadzieję. Miał nadzieję, każdy amerykański prezydent ma nadzieję, że się dogada z Rosją, i każdy dopiero po roku, dwóch dochodzi do wniosku, że oni od innej małpy pochodzą i z nimi się po prostu nie da negocjować, jak kancelarie prawnicze amerykańskie między sobą negocjują, że ty coś, a ja coś, prawda? Ale w każdym razie, jeżeli myślę, że tutaj nikt nie zaprzeczy, że warunkiem, żeby Niemcy się mogły dogadać z Ameryką, jest zerwać z podwykonawstwem w Chinach i surowcami rosyjskiego, to czym to zastąpić? Ukrainą. I to jest jakby realnie się rysujący nearshoring, jak to się teraz nazywa, bo Ukraina ma uran i można niemieckie elektrownie będzie wznowić. Ale nie wiesz, że Chiny, Bo że Niemcy są w stanie zrezygnować z rynku chińskiego. To jest zbyt... To już zostali zrezygnowani z rynku chińskiego. Zero-jedynkowe, wiesz, bo to nie, ale to chodzi o wycofanie się, ale to chodzi głównie o ważne technologie. No tam, wiesz, oczywiście, że Amerykanom tam dynda, że będą robić samochody w Chinach cały czas, bo to nie jest żaden strategiczny... Niemcy nie robią żadnych strategicznych rzeczy. To wystarczy sobie Minszała poczytać. Na tym polega, że Niemcy przespali wszystkie ideologie. To jest kraj, gdzie się ciągle faksów... Ale mają olbrzymi... Wszystkie technologie nowoczesne. Ale mają olbrzymi rynek, tak? To jest ale mają olbrzymi gospodarka eksportowa. No dobra, jest w każdym razie jakiś pomysł zastąpienia Chin i Rosji Ukrainą. Bo tam są i surowce, i tania siła robocza, i ogromny biznes do zrobienia, bo wszystko jest do odbudowania i tak dalej. To jest oczywiście palcem na wodzie pisane, bo trudno wejść na Ukrainę, pozostając w konflikcie z Rosją, która w każdej chwili wszystkie inwestycje Jaki może rynek? To jest wpłynąć. 20 parę, 30 milionów ludzi, tak? A w Ale ale to też nie jest tak, bo Chiny już wyszły z tego. Chiny są w innej fazie. Chiny uważają, że wiek upokorzeń się skończył. Że jest czas najwyższy. Towarzysz Mao wyznaczył Chinom raz jasny cel. W ciągu 100 lat mają stać się największym światowym mocarstwem. Zrobił to w roku 1949. Ten kalendarz widać, jak on jest realizowany. To jest fascynujący temat, bardzo ważny, ale już pływamy w tych. Zapytałem was tak na moment. No pytasz, co będzie w Polsce, a będzie to w dużym stopniu wynika z tego, co na świecie będzie. Czy my po prostu
odpuszczamy sobie Nie, takie ja rzeczy. Przecież gdyby tam ktoś z kancelarii prezydenta zadzwonił, to pewnie by go Nie, zaproszono ja mam na dużo- to spotkanie do Egiptu. Tak, ja mam dużo gorszą opinię, jeśli chodzi o to. Znaczy, to podwieszanie się i w ogóle liczenie, że jedni na Europę, drudzy na Amerykę bardziej, to tak, oczywiście. Natomiast ja mam niestety wrażenie, że polska polityka zagraniczna jest grą na użytek wewnętrzny w 80%. W związku z czym, jak nas nawet zapraszają, bo z wypowiedzi z kancelarii prezydenta to nie jest dla mnie jasne, ale wydaje mi się, że tam nawet był jakiś sygnał, że może byście przyjechali. Ale mam wrażenie, że ani premier, ani prezydent nie pojechali tam, bo to jest ryzykowne na użytek wewnętrzny. Coś tam jacyś Żydzi, ci Arabowie, będą jakieś Nikt tu się z tym nie chce komentarze. kojarzyć. Tak, z Żydami się będę kojarzyć, ta konfederacja coś zacznie dymić, coś głupiego tam jeszcze zajdzie, po co się tam pchać, jeżeli tutaj jest, po prostu mamy spokojne rzeczy, nawalamy się o Żurka czy coś, mamy ustawioną polaryzację na I najbliższy obie czas. strony tak samo do tego podeszły. I obie strony tak samo do tego podeszły, że to jest wyjazd, który niesie potencjalnie ryzyko, a zyski będą nieduże, bo i tak tam główne gwiazdy to nie są, wiesz, to No Macron będzie się ściskał z Trumpem, a my gdzieś To tam... niestety jest Że bardzo będzie liczenie, w prawdopodobne. którym rzędzie kogo ustawili Tak, do fotografii, bo to tak, jest najważniejsze ale- w polskiej polityce Ale przede wszystkim ta Gaza, ci Żydzi, trzymajmy się od tego tematu z daleka, bo to jest... Przekonałeś mnie, rzeczywiście No, coś w tym jest na to, rzeczy. to mógł być po naszej stronie. Słuchajcie, jeszcze żebyśmy dokończyli tego opisu tej sytuacji 2 lat, no bo tylko dotknęliśmy Konfederacji i Brauna. Sukces Konfederacji jest poważny, nie powiedziałbym spektakularny, ale poważny. Natomiast Braun jak na Brauna to jest spektakularny. Dzisiaj 6%. Oczywiście może się nie utrzymać. Mam nadzieję, że się nie utrzyma, ale skąd te 6% Brauna plus 15% Konfederacji, no to razem Z PiS-u i z 22. PSL-u. Znaczy, skoro się pytasz o Brauna, Ale co skąd? spowodowało, No to jakby, przepływy co- są z PiS-u i z PSL-u. Ale to co, widać co, go wyraźnie. co ich napędza, żeby tam pójść? Konfederacja to jest zupełnie inna bajka. Konfederacja to jest partia jakby ludzi, dla których i Tusk i Kaczyński są męczącymi z dziadkami czy dziadersami, którzy w ogóle nic nie mają do zaproponowania. Co nie jest dalekie od rzeczywistości. No ale w każdym razie z punktu widzenia 30-latka... Wrazem też tak to widzę. I to jest zresztą bujany fotel, tak? Bo to wielkie zdumienie politologów, jak to, że ludzie deklarowali, że się wahali do ostatniej chwili między Zandbergiem a Mencenem. Przecież to nie była ziemia. Nie, to dla ludzi zupełnie co innego, bo szukali jakiegoś antypopisu, no po prostu i tyle. Więc Konfederacja jest troszkę z innej bajki. Pytanie, czy zdoła utrzymać ten elektorat, bo jak dotąd specjalnością Konfederacji były wysokie sondaże przed wyborami i w momencie samych wyborów Teraz to będzie specjalizacja Brauna. moim i zdaniem. teraz na to liczy Jarosław Kaczyński, ale właśnie wydaje mi się, że PiS tutaj źle ustawia całą tę walkę, ponieważ tak się zachowuje, jakby sobie wyszarpywał elektorat z Konfederacją. W istocie nie ma wspólnego elektoratu z Konfederacją. Natomiast właśnie Braun go tam podgryza na tematach ukraińskich, na tematach unijnych, wykazując rozmaite niekonsekwencje PiS-u i odbiera to mówiłeś, beton. No, ten beton okazuje się, że cała tam opowiastki o Tupolewie, co miesiącami latał z 2 bombami na pokładzie i nikt tego nie zauważył, to już to nie jest to, co ten beton cementuje. To już się tak wydawało Kaczyńskiemu, że wystarczy Macierewicza wypuścić i on zawsze przyciągnie ten najtwardszy elektorat, ponieważ okazało się, że Braun znalazł takie dźwignie, którym go ściąga. Czy on go ściąga trwale? Znasz jakiegoś działacza partii Konfederacja Korony Polskiej poza Braunem? Umiesz nazwisko wymienić? Nie. Ja bym umiał, tylko teraz zapomniałem. Ale To ja jest. tak samo. Ja tu mam czata Więc- GPT, więc więc zapytać. Widzę przed oczami. Więc dopóki partia tak naprawdę jest jednym człowiekiem, który w dodatku potrafi z czasem się zapomnieć i palnąć coś takiego, co sam już potem jest trochę przerażony, jak było z tymi komorami gazowymi, no to nie ma Ale pewności, dziarsko że to- brnął w to, więc... Właśnie, to czy nie był było przerażony. tak, że... No, tak, i to jakby daje nadzieję tym, którzy uważają, że ten elektorat wskazując Brauna w sondażach chce pokazać PiS-owi, w mniejszym stopniu PSL-owi, że jest z nich niezadowolony, ale w momencie wyborów jednak wróci. Tak, ja też tak uważam. Może tak być, ale to zobaczymy dalej. No, Dobra, na ale razie z jest kim- to coś, wiemy socjologicznie o polskim społeczeństwie, że jeżeli partia, która dostaje taką, Braun, który dostaje taką we wszystkich możliwych mediach, od góry do dołu, prawda, i na tym rośnie, tak jak kiedyś było z Leperem,
to znaczy, że coś się mocno rozjeżdża dyskurs publiczny z odczuciami tak zwanego ludu, nie? A czy waszym zdaniem Konfederacja rozbije PiS? Czy doprowadzi do tego, znaczy, czy będzie bardzo jeśli by doszło do jeśli wynik wyborów byłby taki jak mniej więcej dzisiejsze sondaże, tak? PiS ma 30, Konfederacja ma 14 czy 15. No Konfederacja jest partią mniejszościową, ale bez niej się nic nie da, więc może Jak terroryzować Pawlak ten w PiS. 93 roku. I został że też najmłodszym nie był premierem, Ale tak. to on został premierem, a nie Kwaśniewski, ani... Jesteście w stanie sobie wyobrazić to, że Kaczor to akceptuje? Tak, znaczy jestem sobie w stanie wyobrazić, że Kaczor, który ma jakby wodę pod nosem albo mu podchodzi, no bo co jest, jakby o co gra w tej chwili Kaczyński? No przecież nie gra o to, żeby nie robić koalicji z Konfederacją, bo jest oczywiste, że ta koalicja jest, nie mówię, że ona będzie łatwa, ale że jest w wielu wymiarach logiczna i to po prostu tak będzie. Jeśli ten wynik byłby taki, to po prostu będzie taka koalicja i nie ma co tutaj jakichś, nie wiem, dziwnych fikołków robić. Natomiast Kaczyński gra o to, żeby ta cholerna Konfederacja miała raczej 10% niż 15%, albo raczej 8, 9 może niż 17, wiesz. I to jest gra na to, żeby w tym sensie, no z Braunem to jest jeszcze bardziej rzeczywiście, bo to trochę taki królik może wyskoczyć. Ale i dlatego są te wojny podjazdowe, no, żeby jakoś próba, żeby ich trochę osłabić. A potem i tak się ułożyć, ale słuchaj, no Kaczyński ma świetną umiejętność układania się z dużo słabszym partnerem. Kompletnie nie ma doświadczenia w układaniu się z partnerem, nie ma równym. Bo gdyby Konfederacja dostała 15%, to oczywiście jest 2 razy mniej, ale ma potężny klub, wszystko od niej zależy i co więcej jest na fali na pewnej emocji. To znaczy, to my jesteśmy ci nowocześniejsi, to my jesteśmy młodsi, a wy jesteście trochę leśne dziadki. W związku z czym to jest jakby taka terra incognita, to znaczy no Kaczyński nigdy, chyba że ja o czymś zapomniałem, ale wydaje mi się, że naprawdę Kaczyński nigdy z prawie równym albo z kimś, kto jest przynajmniej, no wiesz, silny, nie dogadywał się koalicyjnie. Więc to... Nie musi, ale nie Samoobrona miał takiej... była nie miał takiej porównywalną siłę, miała tam chyba 13% i duży ale klub nie miał poselski. takiego, Ale był trudno jeszcze ten powiedzieć, trzeci. czy to nie miał takiej sytuacji. No jedyna sytuacja, tak, gdy były tak. dwie równe partie, to był popis. Wtedy się nie da Ja dodać, uważam, ale to... że gdyby Kaczyński zrobił premierem Bosaka, co moim zdaniem to jest jedyna w tej chwili kandydatura z tego obozu, to jest polityk wybitny, absolutnie wybitny. W takim sensie ja w ogóle nie zgadzam się no może z 70% jego poglądów, a z 30% się zgadzam, mniej więcej. Natomiast to jest polityk absolutnie pracowity, wybitny, czyta. No, w porównaniu do leniuchów z Platformy oraz innych partii, którzy mają wszystko w pompce, po prostu oni nic nie czytają, oni powtarzają po prostu to, co w gazecie... SMS-y czytają. SMS-y przekaz dnia. to, co było w Gazecie Wyborczej w 93 roku, to nadal jest aktualne i wychodzę i mówię, ach, wolny handel, dyskusja na kampusie Polska o wyzwaniach współczesnej ekonomii. Wychodzi pan Rosati, prawda, ten starszy pan Rosati, wychodzi pan Lewandowski, mówią, ach, fantastycznie wolny handel. Znaczy opowiadają kocopały z lat 90., które po prostu, nie wiem, No to mówię, peron odjechał. No, po nic prostu. się nie nauczyli, nic nie zapomnieli. Nic, no kompletnie nic. Więc w tym sensie wracam do Bosaka, który jest facetem niebywale ambitnym, sprawnym, czytającym i tak dalej. Po prostu szapoba, chociaż nie jest to w ogóle polityk z mojej bajki. Więc w tym sensie, gdyby Kaczyński potrafił przekroczyć sam siebie i Bosaka zrobić premierem, to oczywiście, no ale to jest bardzo ryzykowne. Ale to jeszcze musiałbyś Mencen się na to zgodzić. Tak? No tak, więc tam jest też gra na rozbicie Konfederacji jakaś, która nie... Jest gra jest gra z każdej strony to jest gra oczywiście, no bo na tym polityka polega. Faktem, że Jarosław Kaczyński traktuje koalicję jako coś przejściowego zawsze. No to jak porównuję, jak w regulaminach Armii Czerwonej obrona była jako przejściowy, wymuszony rodzaj walki, bo tak naprawdę tylko atak, a jeżeli się bronimy, to tylko przez chwilę, żeby przygotować atak. Więc dla Jarosława Kaczyńskiego jedynym dopuszczalnym systemem rządów są jego osobiste rządy, a jeżeli musi zawrzeć jakieś koalicje, to jest tylko przejściowe na czas, żeby tam, nie wiem, puścić CBA za koalicjantem, prawda, rozwalić go w jakiś inny sposób. I Konfederacja, jak o czym zresztą Mencen mówi otwarcie, no doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że wspólny rząd z PiS-em, ale taki, w którym na przykład PiS przejmuje służby specjalne, no to też... Znaczy, że te służby będą na tobie
skoncentrowani. Nie tam wsadzać Tuska, to będziemy o tym gadać, ale ścigać będziemy Konfederację. Oczywiście. Mają historyczne powody się obawiać takiego rozwoju Tak jest. sytuacji. I dlatego zobaczmy, w co kto gra. Mencen mówi stale tak, z Kaczyńskim nie, ale Nawrocki tak. Czyli to mówi wyraźnie, będziemy dogadywać się z prezydentem, właśnie, z bo jemu Nawrockim wierzymy. przecież jeszcze. Bo jemu wierzymy, a poza tym prezydent ma ludzi, którzy są w stanie kontrolować służby. A ja nie bardzo widzę w Konfederacji kogoś, kogo tam można posłać, żeby to się nie skończyło jakieś tam pan Kozłowski wysłany z Tygodnika Powszechnego, żeby patrzył na ręce Kiszczakowi. No sorry, ale ten eksperyment słabo wypalił. Więc to jest gra ze strony Konfederacji. Ze strony Kaczyńskiego jest gra dobry bosak, zły Mencen i Konfederacja może podjąć tę grę w którymś momencie, bo przyjdzie do koalicji, to może być rzeczywiście, że dobry bosak będzie. Ale też nie jest, no Jarosław Kaczyński ma swoje lata też, patrzmy. No jest też taki... Jeszcze nie więcej niż 20 lat będzie rządził. Tyle będzie rządził, ile mu lekarze pozwolą, powiedzmy tak. I też no, jest sytuacja, że Przemysław Czarnek, no powiem tak Tolkienem, dorósł już do następstwa, dorósł do królowania. Ale uważasz, że tak, że dorósł? Uważam, że jako prezes PiS-u, a to jest jakby dla niego naturalna ścieżka kariery, bo stosuje taki test oklaskowy, jak mówię, na wszystkich spotkaniach klubów Gazety Polskiej, że już takiego długość oklasków jest oczywiście Jarosław I, a potem jest trochę nic i potem jest Przemek Czarnek, a potem jest długo nic i Czy to nie jest dopiero najlepsza zostaje. kwalifikacja, żeby zaraz dostał po łbie i został wycięty, ponieważ... 10 lat temu by tak było, Okej. ale teraz Kaczyński ma 76 czy 77 lat i to już 2 siekiery nad karkiem, naprawdę jak ten, więc myślę, Bo ja że... uważam, że Trzaskowski nie został prezydentem również dlatego, że Tusk tego nie chciał po prostu, że to było nieświadome działanie, żeby mu spieprzyć kampanię. Ja myślę, że, Ale dobrze, to jest historia. Tusk chciał, bo nie miał planu B na wypadek jakby Trzaskowski, ale z drugiej strony gdzieś tam wewnętrznie nie chciał. Myślę, że go nie rzeczywiście. znosi, znaczy Jakiś wiadomo, że taki- go nie znosi. Więc... To już jakiś taki musielibyśmy wejść we freudowski klimat. Tak, więc tak, ja to cofam to, bo chodzi mi o to, że bardzo nie lubię tego Freuda w rozkmince polityki, chociaż Chociaż niestety czasami sam jest temu uległ. potrzebny, ale gra jest moim zdaniem z obu stron racjonalna i to widać wyraźnie. No, z jednej strony oczywiście Jarosław Kaczyński ma też swoje takie obciążenia historyczne. To jest człowiek wychowany przez Jana Józefa Lipskiego, pamiętajmy. To jest człowiek, który jak słyszy Endek, to widzi kogoś takiego jak Robert Bąkiewicz i dlatego Bąkiewicza tutaj lansuje, licząc na to, że on Konfederacji coś odbierze albo Braunowi coś odbierze. W ogóle tak nie działa, tak. Moim zdaniem to tak nie działa, bo to jest zupełnie inne żoliborskie wyobrażenie o tym, jakie są jakby przyczyny popularności ruchów, jak to mówię, postnacjonalistycznych. Natomiast myślę, że ta prezentacja Przemysława Czarnka jako przyszłego premiera, co było na nieudanej skądinąd manifestacji pokazującej, że temat migrantów nie żre, to nie jest rok 2015, to mogło być szczere. To znaczy, może to jest takie sądowanie, ale wydaje mi się, Szczery że test. Myślę, że ma takich... Kaczyński jeszcze zrobić Czarnka 3 nie inne zniszczy. Przepraszam, frywolne porównanie mi się nasuwa, ale znam wielu facetów takich, co bardzo wiele kobiet wymieniało i w pewnym wieku się trafiła ta jedna, której już nie wymienili i zostawała żoną i rzeczywiście już zostawali ze sobą, bo dziadek już dalej nie mógł. No, po prostu. I to nie chcę mówić, że Jarosław Kaczyński już nie może, ale wydaje mi się, że jego formuła się wyczerpała. No to, że PiS jest partią, która nie jest w stanie się ruszyć z tych, bo oczywiście, że Jarosław Kaczyński mówi, dobra, będziemy mieli 40 parę procent, będziemy rządzić samodzielnie, ale to jest nie do powtórki. To, co było w 2019 roku jest nie do powtórki. PiS nie jest w stanie przekonać do siebie ludzi młodszych niż 30 lat. I tych, co odeszli, to też nie za bardzo tych starszych jest w stanie przekonać, więc wydaje mi się, że jest racjonalny. No ale nie wiem, może właśnie mi się wydaje. Może będzie tak jak w 2007 roku, kiedy z przyczyn do dzisiaj nie dających się racjonalnie wyjaśnić, Kaczyński sam swoją władzę wysadził w powietrze, prawda, bo nie mógł znieść tego, że musi rządzić razem z Leperem. Chociaż ten Leper był grzeczny absolutnie i niczego mu, prawda, już nie Z brakowało. Giertychem. No, Giertych był bardziej tam, Giertych bardziej rozrabiał, ale Giertych to jest typ ludzi, którzy mają swoją cenę i Kaczyński był w stanie tę cenę wtedy zapłacić. Stać go było. No. Ale, no zobaczymy. Kończymy?
No chyba, że masz jeszcze jakieś pytanie, ale Mam pytanie, ale... myślę, że już strasznie długo rozmawiamy. Podałeś mi swój czas, który przekroczyliśmy już o 13 minut, więc... przekroczyliśmy, chociaż rzeczywiście ciekawie się z wami Bardzo dziękuję rozmawia. za dobre słowo. Ja Bardzo też dziękuję. się cieszę z Bardzo tej było mi rozmowy. ciekawie was słuchać. W tym programie prawie nic miałem przyjemność nie mówić, ale było tak dobrze, że... No ale to jest zaleta musiałem. prowadzącego. Ja uważam, że jest za dużo po prostu gadania i za dużo... Dziennikarze po prostu mają na wszystkie tematy poglądy. No niestety my też. Ale może- Wiesz coś na ten temat. Nie, no bo ja lubię, na przykład jak ja prowadzę rozmowy, to lubię naprawdę... Powiedzieć gościowi, co W ma zasadzie myśleć. uważam, że cnotą jest tak, że cnotą jest powiedzieć, no co pan o tym sądzi i się ograniczyć do tego i że to wcale nie jest się mikrofonem, tylko jest się w jakimś sensie lepiej się służy zawodowi niż po prostu te wygłaszanie tych elaboratów przez wszystkich ciągle. Zawstydziłem się, nie powiem nic, poza tym, że dziękuję bardzo. Dziękuję, że mogłem was posłuchać. Rafał Ziemkiewicz, Grzegorz Sroczyński, jak zwykle fantastyczna rozmowa. I państwu dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu.